Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Otrzymuję czasami w mailach pytania dotyczące określonych źródeł żywności typu jakieś gospodarstwo, które oferuje mleko, sery, powiedzmy jajka, mięso, albo pytanie dotyczące jakiegoś konkretnego produktu, na przykład kosmetyku czy środka czystości, albo też pytanie związane z określonym filtrem do wody. Najczęściej do tych pytań podłączone są linki, które przekierowują mnie do danej rzeczy, którą można nabyć. No i pytanie brzmi: Pani Ewo, czy to by Pani polecała, czy to jest dobre, czy na tym można polegać? I niestety na tego rodzaju pytania najczęściej nie jestem w stanie odpowiadać z tego względu, że jeśli miałabym to zrobić rzetelnie, to musiałabym temu poświęcić bardzo dużo czasu. To nie jest tak, że ja sobie tylko zajrzę w link i już będę wszystko widziała. Niestety praca jest o wiele głębsza. Najczęściej, żeby dowiedzieć się, przekonać się o jakości tego, co chcemy zakupić, musimy wykonać telefon, porozmawiać z właścicielem tego miejsca, w którym coś jest sprzedawane. A w przypadku gospodarstw rolnych najlepiej, jeżeli zamierzamy w danym gospodarstwie dłużej się zaopatrywać, najlepiej się tam osobiście wybrać, nawet jeżeli to jest wiele kilometrów od nas. I wtedy możemy rzeczywiście uzyskać raczej pewną odpowiedź. Natomiast, tak jak mówię, na podstawie samych linków, jakichś opisów, czy w przypadku na przykład kosmetyku, na podstawie zaledwie jego składu, ciężko w 5 minut odpowiedzieć, czy to jest dobre, czy nie. Ja się pod czymś takim nie mogę podpisać, jeżeli chcę być rzetelna, a z drugiej strony też nie lubię zostawiać ludzi z brakiem odpowiedzi. Jeżeli już do mnie się zwracają i zadają jakieś pytania, to zawsze staram się przynajmniej skrótowo coś im odpowiedzieć. I w związku z tym, że na tego rodzaju pytania ciężko jest mi odpowiedzieć rzetelnie i wyczerpująco, postanowiłam nagrać dzisiejszą audycję, w której podam Państwu, przekażę pewne kryteria wyboru rzeczy, które chcemy zakupić, w szczególności żywności, ale porozmawiamy również o kosmetykach, środkach czystości i filtrach do wody. I będzie to niejako wędka, którą Państwu przekażę, natomiast z założenia ja nie oferuję ryby. Jest to moje takie stałe hasło. Zapewne moi czytelnicy, odbiorcy znają to hasło. Zachęcam zawsze Państwa do samodzielności, do raczej nabycia umiejętności poszukiwania przydatnych rzeczy, które mają służyć naszemu zdrowiu, a nie polegania na czyjejś opinii, nawet jeżeli to jest moja opinia, ja przecież się mogę mylić. Także najlepiej mieć takie kryteria, według których dowiadujemy się, czy to, co chcemy zakupić, jest właściwe. No i teraz może tak tytułem wstępu, w jaki sposób szukać tego, co chcemy. I tutaj wielką pomocą będzie internet. I jeśli chodzi o poszukiwanie żywności, bo na tym się głównie dzisiaj skupimy, to bardzo ważne jest, aby nawiązywać kontakty z rolnikami. Jak te kontakty nawiązywać? Najlepiej wybierać się na rozmaite targi, różnego rodzaju targi, bo mogą być to specjalistyczne targi poświęcone właśnie sprzedaży zdrowej żywności. Mogą być to targi regularnie czynne, typu targi ekologiczne i mogą być to zwykłe miejskie targi, na które przyjeżdżają lokalni rolnicy, mniejsi bądź więksi. I tutaj dobrze jest do nich docierać, starać się zorientować, kto z tych sprzedających na targu jest rzeczywiście rolnikiem i ma to, co sam wytworzył i czy ma gospodarstwo małe, czy duże. Można się zorientować po asortymencie tego, co oferuje. I bardzo, bardzo polecam rozpoczynać rozmowy, zainteresować się tym jego gospodarstwem, wymienić się telefonami, nazwiskami. To wzbudza też takie obopólne zaufanie. To jest to, co ja od lat robię, zawsze robiłam i dotąd robię. Jeżeli jakieś źródło żywności się skończy, no to wyruszam na poszukiwanie czegoś nowego. Również do takich bardzo szlachetnych rolników, którzy prowadzą swoje gospodarstwa zgodnie z prawami natury, bez użycia chemii, a więc wytwarzają żywność najlepszej jakości, do takich rolników można dotrzeć przez różne kanały na YouTubie. Oni bardzo często odzywają się właśnie tam i tutaj bym proponowała używać takich haseł jak rolnictwo regeneratywne, permakultura, gospodarstwo ekologiczne.
I w ten sposób po nitce do kłębka można dojść do ciekawych osób, które oferują naprawdę wysokiej jakości żywność i są to często, co mnie bardzo, bardzo cieszy, relatywnie młode osoby. Takie, które dopiero rozpoczynają życie, założyły dopiero co rodzinę i najczęściej z książką w ręku, z bardzo ciekawą i głęboką wiedzą zakładają takie gospodarstwo. Są to bardzo często ludzie z wyższym wykształceniem, znający doskonale język angielski, dzięki czemu mają dostęp do bardzo dobrej fachowej wiedzy na temat naturalnych upraw i hodowli. Więc tutaj Państwu polecam szukać chociażby przez YouTube i przez te hasła, które podałam, właśnie takich rolników. Można również zajrzeć na moją stronę internetową zdrowedzieci.org.pl i tam na głównej stronie jest takie hasło źródła dobrej żywności. I stamtąd będą Państwo przekierowani do ciekawych rolników, gospodarstw, również do map gospodarstw na terenie całej Polski, jak również w innych krajach. I również tam jest taka podstrona jak żywność, którą polecam. Można spróbować właśnie tą drogą dotrzeć, poszukiwać właściwych gospodarstw, z tym, że tutaj też trzeba wykonać pewną pracę i zorientować się, czy dane gospodarstwo rzeczywiście będzie spełniać nasze oczekiwania. I teraz co to znaczy dobre gospodarstwo, właściwe gospodarstwo rolne? Bo o tym tutaj mówimy, bo założenie jest takie, że przestajemy kupować w zwykłych sklepach spożywczych i zaczynamy uczyć się robić zakupy bezpośrednio w dobrych gospodarstwach. Więc tutaj mogłabym Państwa odesłać do mojej książki Żywność a zdrowie człowieka. Tam dosyć szczegółowo opisałam takie modelowe gospodarstwo, w którym moglibyśmy znaleźć dobrą żywność. No a dzisiaj opowiem Państwu o tym w skrócie. Więc dobre gospodarstwo będzie to przede wszystkim gospodarstwo małe. I nieważne, czy to jest gospodarstwo certyfikowane, czy nie, ważne, żeby było przede wszystkim małe, a potem dopiero interesujemy się tym, czy jest certyfikowane względnie, czy funkcjonuje bez certyfikatu, ale przestrzega praw natury. Także też tutaj taki sygnał, że gospodarstwo nie musi być typowo ekologiczne w sensie takim, że ma formalny certyfikat i może naprawdę oferować doskonałej jakości żywność. Ja takie gospodarstwa znam. Ale ten podstawowy warunek to jest to, żeby to gospodarstwo było małe. Jeżeli to będzie gospodarstwo ekologiczne z certyfikatem, ale funkcjonujące na dużą skalę, to już tutaj możemy się liczyć z tym, że jakość żywności, która jest tam oferowana, będzie niższa. To znaczy ta żywność wciąż, jeżeli wszystko jest uczciwie robione, nie będzie miała pozostałości pestycydów bądź jakieś śladowe ilości, ale możemy mieć tutaj wątpliwości co do jej jakości, co do, innymi słowy, gęstości odżywczej, co do tego, ile ma w sobie minerałów, czy bardziej konkretnie makro i mikroelementów, jak będzie zasobna w białka, we właściwe tłuszcze, kwasy tłuszczowe, witaminy i różne inne bardzo ważne związki, które są ważne w naszej diecie. To jest istotne z tego względu, że również w moim poradnictwie zakładam, że nie używamy żadnych sztucznych suplementów. Naturalna żywność jest w pełni wystarczająca, tylko musimy nauczyć się docierać do takiej żywności. Więc na pewno gwarancją, czy jednym z warunków tego, żeby ta żywność była wysokiej jakości pod względem odżywczości, jest to, żeby gospodarstwo było małe. Następna rzecz, takie gospodarstwo powinno być różnorodne, czyli powinny być tam uprawiane rośliny, ale powinny też tam być zwierzęta. I dobrze by było, żeby były i kury, i jakaś krówka, przynajmniej jedna. Nie musi być dużo tych zwierząt, ale żeby przynajmniej te dwa gatunki zwierząt były, czy jakieś tam powiedzmy gęsi, kaczki, jakaś świnka. I żeby to gospodarstwo było samowystarczalne, czyli te rośliny, które są tam uprawiane, byłyby pożywieniem dla tych zwierząt, a z kolei zwierzęta dostarczałyby tym roślinom nawozu. I to jest idealne, modelowe gospodarstwo. O co pytać w takich gospodarstwach? Przede wszystkim ważne jest, jak są hodowane zwierzątka. Zwierzątka powinny przez cały rok mieć dostęp do świeżego powietrza i do światła słonecznego. Oczywiście w chłodniejszych okresach ten dostęp będzie ograniczony, ale ogólnie rzecz ujmując, rolnik się powinien starać o to, żeby te zwierzątka miały wybieg, żeby miały dostęp do zielonej trawy, kiedy ta trawa jest zielona, żeby miały dostęp do światła słonecznego, co nie oznacza, że muszą się cały czas prażyć na słońcu, ale po prostu, żeby były pod gołym niebem. To jest bardzo istotne dlatego, jak bardzo zasobne w składniki odżywcze będą pokarmy, które od tych zwierzątek otrzymujemy, czyli mięso, tłuszcz, jajka, mleko i to jest bardzo ważne. Kolejna rzecz,
to jest to, jak są te zwierzęta odżywiane, co wiąże się też z tym pierwszym warunkiem. No jeżeli mają dostęp do dzikich pól, do pastwisk, do szerokich, rozległych łąk, to wiadomo, że będą miały tam przede wszystkim świeżą trawę, zioła różnego rodzaju. Kurki będą sobie wydziobywać jakieś nasionka, jakieś robaczki, co bardzo wzbogaci ich dietę i to powinno być podstawą diety takich zwierząt. Czasami takie zwierzęta będą dokarmiane zbożem, ale zboże nie powinno być podstawą ich żywienia. I na pewno nie pasze przemysłowo wytwarzane, czyli takie gotowe jakieś mieszanki, gdzie najczęściej będą właśnie zboża, będzie modyfikowana być może kukurydza, soja, będą liczne konserwanty, tam też mogą być mykotoksyny, różne inne zanieczyszczenia. No niestety to wszystko będzie się przekładać na jakość pokarmu, które otrzymujemy od tych zwierząt. To jest bardzo istotne, aby wziąć pod uwagę, czyli jedzenie tych zwierząt powinno być jak najbardziej naturalne, podstawą powinno być to, co daje natura, ewentualnie mogą być czasami dokarmiane zbożami, ale powinny być to zboża ekologiczne, czy z certyfikatem, bądź bez certyfikatu, ale w żaden sposób nie pryskane, naturalnie uprawiane, stare odmiany zbóż, niemodyfikowane. Natomiast przede wszystkim świeża trawa, zależy jeszcze jakie zwierzątka mamy, ale też to będą odpadki organiczne z kuchni, pod warunkiem, że ta nasza kuchnia jest ekologiczna. To jest bardzo ważne, to jest kolejna pułapka, bo czasami widzimy w takim gospodarstwie, że kurki sobie biegają, jest tam jakaś krówka, jest tam jakaś świnka i te zwierzęta, powiedzmy świnki czy kurki, dostają odpadki z kuchni, ale gospodarze odżywiają się konwencjonalnie, zakupują żywność z pozostałościami pestycydów, środków farmakologicznych i niestety to nie jest tak, że to gdzieś magicznie znika, to przechodzi dalej do zwierząt i później do pokarmu, które te zwierzęta nam dają. Tutaj bardzo uczulam na taki pestycyd, chyba najpowszechniej stosowany w największej ilości, jakim jest glifosat. Tak naprawdę jest to składnik czynny, substancja czynna wielu różnych preparatów, które są herbicydami, służą do zwalczania chwastów, jak również do osuszania plonów upraw przed zbiorami. I w związku z tym to jest coś, co najpowszechniej występuje w żywności i przechodzi. Glifosat jest rozpuszczalny w wodzie, więc wszystko, co ma w sobie wodę, będzie ten glifosat sobie zawierało, jeżeli zwierzę było karmione chociażby takim zbożem z pozostałościami glifosatu, czy resztkami z naszej kuchni, w których będzie też pozostałość glifosatu. Glifosat jest tylko przedstawicielem, można powiedzieć wierzchołkiem góry lodowej, jeśli chodzi o całą gamę substancji, które mogłyby nam zaszkodzić i które z pewnością w takiej żywności konwencjonalnej gdzieś tam ich pozostałości są. Więc traktujmy to hasło glifosat jako umowne hasło, bo tak naprawdę oprócz glifosatu będzie tam wiele innych substancji szkodliwych. W każdym bądź razie glifosat jest rozpuszczalny w wodzie, co oznacza, że będzie on i w mleku, które nam daje zwierzę, i w mięsie, bo mięso ma w sobie wodę, jak również w jajkach. I kolejna też taka pułapka, jeśli chodzi o gospodarstwa, powiedzmy, też o tym słyszałam, jest to coś, co usłyszałam niemalże z pierwszej ręki, że jest gospodarz, ma owce i je pasie na zielonej łące, pięknie to wygląda, ale ten sam gospodarz komuś tam się pochwalił, że dokarmia te owce jakimiś resztkami z McDonald'sa. Więc to po prostu przekreśla wszystko, bo niestety to wszystko idzie do ich mięsa, do ich mleka i cokolwiek z tych owiec nie chcielibyśmy mieć, no to będzie miało pozostałości szkodliwych substancji, których na pewno możemy się spodziewać w takich odpadach z jakiejś restauracji. A o tym może mało kto wiedzieć. Idziemy sobie do takiego gospodarstwa, ono pięknie wygląda, widzimy zwierzątka, które się pasą na otwartym powietrzu, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, czym one są dokarmiane. Więc tutaj te informacje przekazuję Państwu i proszę sobie może je notować w postaci pytań, jakie możemy zadawać w takim gospodarstwie. Oczywiście należy robić to w sposób inteligentny, no bo jeżeli zadamy wprost pytanie z jakąś lekką nutą może oburzenia czy niezadowolenia, czy pan, czy pani podaje swoim zwierzętom pozostałości, resztki z restauracji, no to ta osoba może się domyślić, że to jest coś, czego byśmy nie chcieli, no i może nie odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Więc trzeba się troszeczkę wyrobić w tym zadawaniu pytań, aby dojść do tego, o co nam chodzi, żebyśmy mieli pełną w miarę informację o danym gospodarstwie. Ale też tutaj na pocieszenie muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli trafimy na rolnika z misją, który wkłada całe swoje serce w to, co robi i rozumie to, co robi i istotę tego, co robi,
to dosyć szybko się zorientujemy. Nie trzeba mieć tutaj chyba jakiejś wielkiej intuicji, żeby to wyczuć, więc to też jest pocieszające, że są tacy rolnicy i rzeczywiście cokolwiek nie powiedzą, nie zrobią, każde ich zachowanie świadczy o tym, że rzeczywiście działają zgodnie ze sztuką, z najwyższymi standardami. Czyli reasumując, dobre gospodarstwo rolne to będzie małe gospodarstwo, niekoniecznie certyfikowane, w którym będzie różnorodność, będą i zwierzęta, i będą rośliny. I tutaj pytania, jakie możemy zadać, to o sposób żywienia zwierząt, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, sposób dożyźniania ziemi. Co rolnik robi, żeby ta ziemia była żyzna co roku, żeby rośliny na niej rosnące rosły dobrze, żeby były zasobne w substancje odżywcze. I tego, czego można oczekiwać, to nawożenie naturalne obornikiem zwierzęcym, również nawożenie gnojówkami roślinnymi, płodozmian, sadzenie roślin motylkowych, używanie mikroorganizmów, również stosowanie kompostu. I myślę, że to są takie podstawowe metody naturalnego zasilania ziemi. I teraz jeśli chodzi o samą żywność ekologiczną, tutaj Państwa chciałam przestrzec przed pułapkami. Rzeczywiście myślę, że osoby, które są sceptyczne wobec certyfikowanej żywności, nie w jakiś sposób przesadne, ale gdzieś tam mają wątpliwości, myślę, że te osoby mają rację. Ważne jest, aby wiedzieć, dlaczego mamy pewne wątpliwości, a nie żeby od razu pesymistycznie wszystko przekreślać i mówić, że to nie ma sensu, choćby z tego względu, że taka żywność jest trochę droższa niż żywność konwencjonalna. Więc najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, na co narzekamy ewentualnie, czego się obawiamy. Więc to, przed czym chciałabym Państwa przestrzec, jeśli chodzi o żywność certyfikowaną, to żywność certyfikowana przetworzona. Coś takiego niestety nie wiąże się już z dużą odżywczością, czyli z tą cechą, o której już wcześniej wspominałam, cechą dobrej żywności, która ma nam zapewnić zdrowie. Żywność certyfikowana, pochodząca nawet z najlepszych gospodarstw, jeżeli zostanie zbyt mocno przetworzona i gdzieś tam długo przechowywana na półkach, taką żywność możemy skasować, bo niestety będzie ona już szła w kierunku trocin, czyli żywności, ja to tak określam, powiedzmy w cudzysłowie trociny, żywność, w której może jest jeszcze dużo kalorii, ale jest już mało substancji odżywczych. Być może, że ta żywność jest czysta, wolna od pestycydów, czyli spełnia ten pierwszy warunek ekologii, o którym najczęściej myślimy i najczęściej tylko ten jeden warunek tkwi w naszych głowach, żeby to nie było zanieczyszczone pestycydami czy pozostałościami środków farmakologicznych. Natomiast nie myślimy o tej wysokiej odżywczości żywności. I przykładem takiej żywności ekologicznej przetworzonej będzie chociażby mąka. Mąka jest zbyt nietrwała na to, aby kupować ją w sklepie, czy kupować ją nawet z dobrego gospodarstwa ekologicznego, gdyż siłą rzeczy to nie będzie mąka, która została zmielona dzień temu, czy 2 dni temu. To będzie mąka, która w najlepszym przypadku mogła być zmielona tydzień przed naszym zakupem, a czasami jest ona starsza. I mąka wraz z upływem czasu niestety traci swoje substancje odżywcze, w zasadzie swoją aktywność biologiczną, aktywność tych substancji i wykazał to dr Weston Price, o którym piszę w mojej książce Żywność a zdrowie człowieka, w zasadzie o jego odkryciach, o jego nauce. Price badał żywność w swoim prywatnym laboratorium i badał właśnie odżywczość, aktywność biologiczną tej żywności, powiedzmy mąki, która była świeżo zmielona i mąki, która była kupowana już gdzieś w sklepie, czy mąki, która dłużej poleżała. I Price nie pozostawia złudzeń, ta pierwsza, świeżo zmielona, z dobrych upraw, z dobrej jakości zbóż, była zawsze wyższej jakości, miała więcej substancji odżywczych. Price mówi, że tak do 3 dni i taką mąkę po mieleniu należy zużyć. I to jest przykład mąka, tak? Czegoś, co jest już zbyt przetworzone na to, aby kupować to w sklepie. Inny przykład, płatki owsiane. To też jest owiec, oczywiście, może być z dobrego źródła, z dobrych upraw, starej odmiany, ekologiczny, ale jeżeli on już jest przetworzony na płatki owsiane, możemy liczyć się z tym, że sporo substancji odżywczych tam ubyło, a dodatkowo jeszcze w przypadku zbóż mamy ten problem, że te substancje odżywcze są trudniej przyswajalne przez nasz organizm w porównaniu do substancji odżywczych pochodzących z pokarmów odzwierzęcych, więc tutaj bardzo należy na to uważać. Inny przykład, powiedzmy masło ekologiczne orzechowe. To też jest coś, co jest bardzo nietrwałe. Masło orzechowe możemy co najwyżej zrobić sobie w domu i zaraz po zrobieniu je spożyć. Inny jeszcze przykład, powiedzmy ekologiczne batony zbożowe, prozdrowotne tak zwane. One tak naprawdę nie mają nic wspólnego już ze zdrowiem.
moje zalecenie w ogóle przekreślić tego rodzaju żywność. Czyli nie każda żywność certyfikowana będzie zapewniać nam zdrową dietę. I kolejna pułapka związana z żywnością ekologiczną to co już wspomniałam, to jest żywność pochodząca z dużych, wielkoobszarowych gospodarstw ekologicznych i tam, tak jak mówiłam, im większa skala, tym niższa jakość. Jest to uniwersalna zasada w przyrodzie, w fizyce, wszędzie, w ekonomii. Więc zapomnijmy tam o dużej odżywczości takiej żywności i taka żywność ekologiczna jest przede wszystkim, możemy ją znaleźć w sklepach sieciowych, czyli w sklepach, gdzie można tego kupić dużo, gdzie dane gospodarstwo również musi zapewnić duże dostawy, czyli musi mieć dużą produkcję, wytwarzanie tego. No i tutaj jest właśnie ta pułapka, że ta żywność nie będzie zbyt odżywcza. I tak dla przykładu, ja kiedyś na wakacjach, będąc na wakacjach w Polsce z rodziną, postanowiłam kupić ekologiczną marchewkę w takiej sieciówce. I co było charakterystyczne? To była taka odmiana malutkiej marchewki. Wszystkie marcheweczki równiusieńkie, bardzo takie intensywnie pomarańczowe i niesamowicie słodkie. A poza tym nic w tych marchewkach nie było. Nie czułam takiego charakterystycznego, mocnego smaku dobrej, autentycznej marchewki. I tak pomyślałam, że te marchewki być może nigdy nie zaznały ziemi nawożonej obornikiem, czy jakimiś gnojówkami roślinnymi itd. Prawdopodobnie była hodowana na jakichś minerałach sztucznie dobranych. Być może, wiem, że już tak się wytwarza niektóre warzywa. Nie wiem, nie chciałabym przesądzać, natomiast naprawdę smak tej marchewki był daleki od tego, co można dostać w prawdziwych, naturalnych gospodarstwach rolnych. No i druga rzecz, ta wyjątkowa słodkość była bardzo podejrzana. Z całą pewnością takiej marchewki nie zaleciłabym komuś, kto jest chory na cukrzycę, ani komukolwiek, kto ma jakiekolwiek problemy zdrowotne czy stany zapalne, gdyż ona może zadziałać tak jak słodycze. Jeżeli tam zaszły jakieś manipulacje laboratoryjne, manipulacje genetyczne, nie mówię tutaj o marchewce GMO, absolutnie nie o tym, bo takiej żywności jeszcze przynajmniej formalnie nie ma w Polsce, ale o pewnych innych manipulacjach, które wymuszają, powiedzmy, określony skład cukru w owocach czy właśnie w warzywach. Więc to jest już coś, na co nasz organizm może źle zareagować, bo nie jest to do końca wytwór natury. Kolejna rzecz, jeżeli mamy duże gospodarstwo ekologiczne, to tam najprawdopodobniej będą stosowane pewne środki chemiczne, środki ochrony upraw, które są dopuszczone formalnie w rolnictwie ekologicznym. Najczęściej są to środki na bazie miedzi bądź siarki. I jeżeli są dopuszczone ustawą do rolnictwa ekologicznego, zakłada się, że one są nieszkodliwe. Niemniej ja z moich obserwacji, z mojej wiedzy zdobywanej od lat i przez pewne analogie, które sobie robię i logiczne rozmyślania, tak myślę, że logiczne, dochodzę do tego, że jednak jest to jakaś ingerencja, czyli te środki dopuszczone, tak, na bazie miedzi czy siarki, są dopuszczone do tych upraw i jest to jakby nie było ingerencja człowieka. W normalnych warunkach naturalnych to by się nie zdarzyło. Przynajmniej takie kompozycje biochemiczne, w jakich są te środki, bo powiedzmy, jeżeli człowiek dodaje do upraw, stosuje naturalny obornik, to oczywiście, że też jest jakaś ingerencja w tym, ale tutaj mówimy o naturalnej kompozycji, jaką jest obornik biochemicznej, tam też jest dużo mikroorganizmów, a nie o jakimś preparacie wytworzonym przez jakiś zakład. Więc tutaj mam duże obawy, czy skład chemiczny, a wręcz biochemiczny danego warzywa czy owocu nie jest już naruszony przez właśnie takie zabiegi. Wiem też skądinąd, że w małych gospodarstwach, tych naprawdę z misją prowadzonych, gdzie nie ma wielkiej skali, więc nie ma też wielkiego ryzyka, rezygnuje się z tych środków, które są dopuszczone w rolnictwie ekologicznym. I też tutaj Państwa odsyłam do wypowiedzi Jana Nawieśniaka, takiego naprawdę przykładowego rolnika ekologicznego, który posiada niesamowitą wiedzę na temat tego, co robi i przede wszystkim wkłada w to serce. Jest to człowiek z misją. Ja o nim wspominam w moich książkach, czy w Zdrowych Dzieciach, z tego co pamiętam, i na pewno w książce Żywność a zdrowie człowieka. Ja znam pana Jana również osobiście. Czasami rozmawiamy przez telefon, już nawet na takim poziomie bardziej prywatnym, więc mogę tutaj zapewnić, że jest to
absolutnie uczciwy człowiek i on właśnie zwrócił mi uwagę na to, że on na przykład ma swoje gospodarstwo, ma bardzo dużo chętnych, więcej niż to, co może zaoferować, więc są tam kolejki i ja zapytałam się go kiedyś, dlaczego w takim razie nie rozszerzy skali tego gospodarstwa. On mówi, nie mogę tego zrobić, bo by spadła jakość tego, co oferuję ludziom, a przychodzą do mnie ludzie chorzy i muszą mieć najwyższej jakości żywność. Więc tak to naprawdę wygląda tutaj od strony kulisowej. No i jeszcze coś, co chyba mi umknęło. Jeśli idziemy, wybieramy się do jakiegoś gospodarstwa, które powiedzmy nie jest ekologiczne, ale gospodarze zapewniają nas, że wszystko prowadzą naturalnie, że nie stosują chemii. No wiadomo, pytania zadajemy im takie, jakie już Państwu przedstawiłam i musimy to zrobić w sposób umiejętny. I z czasem, jeżeli nabierzemy wprawy, będziemy się orientować, czy mówią prawdę, czy nie, czy są uczciwymi ludźmi, czy nie. Natomiast jest jeszcze tego rodzaju pułapka, że powiedzmy spotykamy jakiegoś rolnika na targu, on sprzedaje powiedzmy śliwki albo jabłka i pytamy się, czy te owoce były pryskane. Oczywiście jest to trochę naiwne pytanie, bo jeżeli to będzie przebiegły handlarz, czy ktoś, kto chce bezwzględnie sprzedać to, co ma, to powie oczywiście, że nie było pryskane, ale czasami może odpowiedzieć, że nie były pryskane i powiedzieć to zgodnie z prawdą. Natomiast pułapka będzie tkwiła w tym, że pryskane były same kwiaty na wiosnę, czy drzewko jeszcze zanim wypuściło owoce na etapie kwitnienia. No i odpowiedź będzie zgodna z prawdą. Owoce nie były pryskane. Albo ten rolnik nam nie wspomni o tym, że trawę wokół tego drzewka z owocami spryskiwał jakimś herbicydem. No a to też będzie funkcjonowało na biochemię całego drzewa i na to, jakie substancje to drzewo, powiedzmy jabłoń, będzie wytwarzać, czy tam będą naturalne pestycydy, a te naturalne są jak najbardziej pożądane, jaki będzie właśnie skład tego jabłka biochemiczny, czy chemiczny wręcz. Więc to wszystko będzie rzutować. I to nie jest tak, że jeżeli pryskamy kwiaty, a dopiero po jakimś czasie pojawią się owoce i ich już nie pryskamy, że to nie ma znaczenia. Ma znaczenie. Całe drzewo będzie już inaczej funkcjonować. Więc to jest jeszcze taka tutaj dygresja, bo to gdzieś mi tam umknęło przy wyborze dobrego gospodarstwa czy jakichś dobrych rolników. I teraz jeszcze omówię różnego rodzaju żywność, o którą się staramy i na co zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o mięso, tutaj, tak jak już wspomniałam, bardzo ważne jest, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób zwierzęta są hodowane, czy mają dostęp do pastwisk, czy nie karmione są paszą przemysłową, czy mają dostęp do światła słonecznego, jak duży ten dostęp i tak dalej. I tutaj też można się zorientować, sprawdzić niejako tę jakość mięsa, na przykład w przypadku wołowiny. Wołowina z takich hodowli naturalnych będzie o wiele miększa i no, można to sprawdzić, chociażby ja to zauważyłam. Wprawdzie nie kupuję starej wołowiny, tylko taką młodą, ale to nie jest cielęcina. I okazuje się, że z tego rodzaju wołowiny można zrobić tatara praktycznie z każdej części zwierzęcia. Normalnie na tatara przeznacza się najmniejsze części typu polędwica, względnie antrykot. Natomiast tutaj okazuje się, że każda część tego mięsa jest tak mięciutka, że nadaje się na tatara. Inna cecha charakterystyczna takiego mięsa to jest to, że tłuszcz z tego mięsa, czyli te części tłuste, on jest bardzo miękki. Bardzo łatwo się topi, przetapia na smalec i wiąże się to z tym, że w takim mięsie zwierząt naturalnie hodowanych na zielonej trawie pod gołym niebem, w ich tłuszczu jest więcej wielonienasyconych kwasów tłuszczowych niż tłuszczu zwierząt hodowanych konwencjonalnie. Czyli są to te kwasy tłuszczowe, które w dużej ilości występują w tłuszczach roślinnych, szczególnie tych płynnych. I zauważmy, jeżeli mamy powiedzmy olej słonecznikowy, on zawsze będzie płynny, bo tam jest bardzo dużo wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. I w tłuszczach zwierzęcych też mamy te wielonienasycone kwasy tłuszczowe, tylko w mniejszej ilości. Generalnie tłuszcze zwierzęce są twarde, gdyż przeważają w nich nasycone kwasy tłuszczowe. Są tam też jednonienasycone kwasy tłuszczowe i też jest jakaś pula wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i od tego, jak dużo ich jest, zależy ta konsystencja tego tłuszczu. Więc jeżeli łatwo się topi, to możemy być pewni, że to zwierzę jest właściwie hodowane. I ta sama cecha występuje w przypadku zwierząt dzikich, czyli jeżeli mamy tak zwaną dziczyznę, to tutaj też możemy zauważyć właśnie chociażby po tym tłuszczu, że takie zwierzątka całkowicie naturalnie żyją. Z tym, że w przypadku dziczyzny tutaj też są pułapki. Jakie?
W szczególności dotyczy to mięsa z dzików. Jak wiemy, dziki współcześnie podchodzą do skupisk ludzkich, podchodzą do śmietników, podchodzą do pryskanych upraw kukurydzy i tam się żywią, więc tego rodzaju dziczyzna już nas nie interesuje i do końca nie jest to dziczyzna. Interesują nas zwierzęta pochodzące z głębokich lasów, czyli tutaj należałoby dotrzeć do właściwych myśliwych, wiedzieć, gdzie polują i z nimi nawiązać kontakt, aby dotrzeć do dobrego mięsa. Jeśli chodzi o wędliny, jaką miałabym tu uwagę? Ogólnie rzecz ujmując, odradzam jakichkolwiek wędlin, nawet tych domowych. Najczęściej osoby, które się ze mną konsultują, mówią o tym, że mają na przykład dostęp do jakiejś kiełbaski, domowej roboty czy jakiejś innej wędliny. No niestety tutaj jest bardzo dużo pułapek. Począwszy od tego, że powiedzmy świnka była wyhodowana w jakimś małym gospodarstwie, to jak już Państwo wiedzą, to nie wystarczy, bo trzeba się zainteresować, czym ta świnka była żywiona. I to będzie już rzutować na jakość tej wędliny, czy w ogóle mięsa z tej świnki, więc to, że pochodzi ona z małego gospodarstwa i nie ma tam wielu świn, tylko jest 1, 2, 3 sztuki, to nie jest jeszcze gwarancją tego, że to mięso będzie czyste. Druga rzecz, taka bardzo podstawowa, jakiej soli używa osoba, która wytwarza te wędliny. I najczęściej jest to tak zwana zwykła sól ze sklepu, czyli z antyzbrylaczem, ważona. No a to też jest oczywiście obciążenie dla naszego organizmu. Tego nie chcemy. Kolejne pułapki to peklosul, która bardzo często jest stosowana. Ona jest stosowana ze względów bezpieczeństwa i tak naprawdę w ogóle nie powinna być w diecie, w dietoterapii. Na pewno nie w diecie człowieka, który chce wyjść z jakichś chorób, nierównowagi jelitowej. Na pewno nie w diecie małych dzieci. Z drugiej strony wytworzenie wędliny w sposób bezpieczny, bez peklosoli czy innych konserwantów wymaga niesamowitej, ponadprzeciętnej wiedzy i nie każdy rodzaj wędliny da się w ten sposób wytworzyć. Więc tutaj należy naprawdę uważać i zazwyczaj ta peklosol jest dodawana. Można tutaj pomyśleć o mniejszych ilościach peklosoli i niektórzy wytwórcy takich dobrych wędlin na małą skalę wiedzą o tym i oni minimalizują ilość tej peklosoli. Niemniej i tak uważam, że pod wielkim znakiem zapytania stoją wędliny w diecie człowieka, który chce wyjść z jakiejś choroby i tak jak mówiłam, tym bardziej w diecie dziecka. I moja propozycja jest taka, żeby zupełnie zrezygnować z wędlin, typowych wędlin i zrobić coś, co będzie ich odpowiednikiem, czyli zrobić mięso, przygotować sobie mięso, obrobić termicznie mięso takie jak piersi z kurczaka, z kaczki, z gęsi, czy różnego rodzaju polędwiczki, polędwice, czy na przykład pieczeń wołową. I tego rodzaju mięso po obróbce termicznej, gdy ono się już przestudzi, będzie przechowywane w lodówce, możemy kroić na eleganckie plasterki, które będą odpowiadać naszej wędlinie. Także to się łatwo tutaj w tym momencie przestawić i myślę, że to nie jest wielki problem, żeby zrezygnować z wędlin. Jeśli chodzi o jajka, tak samo jak w przypadku mięsa, nie wystarczy, że widzimy, że kurki sobie chodzą luźno po gospodarstwie, mają dostęp do trawy. Oczywiście to jest już bardzo duża zaleta takich jajek pochodzących od takich kur. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach, tak jak mówiłam, czyli w tym, czym te kury są dokarmiane, czy jest to zboże konwencjonalne z pozostałościami pestycydów, czy są to resztki z kuchni gospodarzy, którzy nie dbają o swoją dietę i zaopatrują się w zwykłych sklepach spożywczych, więc to są istotne kwestie. Tak samo tutaj ważna jest świeżość jajek i jest jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o jajka. Kury naturalnie hodowane nie będą znosić jajek zimą, bądź będą znosić je w bardzo ograniczonej ilości. Związane jest to z tym, że dzień jest skrócony, jest mało światła słonecznego i naturalnie to sprawia, że ich organizmy zamykają się na wytwarzanie jajek. No i w zasadzie kury hodowane zgodnie z naturą powinny być pozostawione w spokoju, nie powinny być stymulowane do znoszenia jajek w okresie, kiedy natura tego dla nich nie przewidziała. Jeżeli są zmuszane na przykład przez doświetlanie, to musimy się liczyć z tym, że jakość tego jajka będzie spadać. To jest tak samo jak w przypadku mleka od krów współcześnie hodowanych, które dają o wiele więcej litrów mleka niż krowy dawniej hodowane, krowy mleczne. I to wiąże się z tym, że jakość tego mleka jest o wiele gorsza, o wiele niższa. Jest tam mniej składników odżywczych i to samo będzie dotyczyć jajek. No już nie mówiąc o samych kurkach, które jeśli są w ten sposób eksploatowane, to niestety ich życie się skraca.
Jak zaopatrzyć się w związku z tym w jajka na zimę? Jest to trudna sprawa. Czasami nie ma wyjścia i niestety muszę przyznać, że ja sama czasami, jeżeli nie zadbam o to wcześniej, to jestem skazana na takie jajka, które gdzieś tam są, brutalnie rzecz ujmując, wyciskane z tych kur na siłę. Czasami też kupuję jajka od gospodarzy, którzy po prostu przechowują jajka z wcześniejszych okresów i te jajka już nie będą takie świeżutkie, w tym sensie, że nie będą miały cech świeżości jajka. I jakie są to cechy? Jest to, że można takie świeże jajko poznać po tym, że jeżeli zanurzymy je w wodzie, to ono opadnie na dno, nie będzie się podnosić. I druga cecha to, że gdy takie jajko ugotujemy, to skorupka z niego trudno schodzi. Czyli mówimy tu o świeżych jajkach, czyli jeżeli jajko jest w pełni świeże, dopiero co zniesione, to ono będzie opadać w wodzie na dno i skorupka po ugotowaniu będzie ciężko schodzić. Jeżeli jajko już przeleżało, to będzie się podnosić w wodzie i ta skorupka będzie schodzić łatwo. Natomiast proszę się też takich jajek nie obawiać. One będą nieco zmienione chemicznie, ale nie będą zepsute. Jeżeli jajko jest zepsute, to nie mamy co do tego wątpliwości, bo o tym świadczy jego nieprzyjemny, bardzo nieprzyjemny zapach. Czasami też, jeżeli rozbijemy takie jajko i jest mętne, jeżeli się rozpływa żółtko, to tu już możemy mieć podejrzenia, że zaczyna się jakiś niepożądany proces i jeżeli mamy wątpliwości, to możemy z takiego jajka zrezygnować. Więc jeżeli ktoś ma warunki do właściwego przechowywania jajek, czyli w niezbyt wysokiej temperaturze, nie musi być to lodówka, ale powiedzmy tak pomiędzy 0 a 10 stopni, to takie jajka prosto od kur naturalnie hodowanych gdzieś tam jesienią możemy zebrać, zgromadzić sobie i przechować na ten okres zimowy. No albo umówić się z gospodarzem, który ma kury i w ten sposób właśnie dba o zapewnienie jajek, żeby dla nas zbierał. W każdym bądź razie, reasumując, to co wiem z mojego własnego doświadczenia w kontaktach z dobrymi gospodarstwami, dobre małe gospodarstwa w zimie odmawiają sprzedaży jajek z tego względu, że ich po prostu nie mają na tyle, żeby oferować sprzedaży. I to autentycznie się dzieje i tutaj, pomimo że nie jest to dla mnie dobra wiadomość, że nie mogę kupić jajek, to wiem, że to gospodarstwo jest dobre. I już na koniec, kończąc temat jajek, jeżeli szukamy dobrego gospodarstwa z jajkami, wybierzmy to gospodarstwo, w którym jest krowa. Gdyż tam, gdzie jest krowa, jest obornik, a jeżeli jest obornik, mają z nim styczność kury i w związku z tym wzrasta probiotyczność tego, z czym mają kontakt, tego, co dziubią i to oczywiście przekłada się na lepszą jakość jajek. Mleko. Jeśli chodzi o mleko, to znowu tutaj sposób żywienia krowy ma znaczenie to, czy ona jest wyprowadzana na łąkę, czy ma dostęp do światła i też również sposób dojenia i higiena udoju, to jest kolejna rzecz. Jeśli chodzi o dojenie, idealnie by było, żeby to było dojenie ręczne, co niestety jest już bardzo rzadką praktyką. Dlaczego? Jeśli mamy dojenie mechaniczne, to musimy się liczyć z tym, że do wymian krowy podłączana jest aparatura, która doi tą krowę. Są to rurki, przez które to mleko płynie i ten cały sprzęt po dojeniu należy umyć i zdezynfekować. I zapewne, tak przypuszczam, że stosowane są do tego określone substancje chemiczne. Pytanie, czy ten sprzęt jest później dobrze wypłukany. Mogę mieć wątpliwości, mogę się tego obawiać. Być może, że są takie metody, że rzeczywiście autentycznie jest to idealnie płukane, no ale nie mam tutaj pewności. Ważna jest, tak jak powiedziałam, higiena udoju i to, żebyśmy to mleko odbierali tuż po udoju. Najlepiej jeszcze czekać, widzieć, jak to mleko jest dojone, przyjść z własnymi naczyniami, najlepiej szklanymi, absolutnie nie z plastikiem, nie z jakimiś, nie wiem, tworzywami sztucznymi, tylko najlepiej z wyparzonymi, umytymi przez nas osobiście słojami. Nalać należy to mleczko, zapakować, powiedzmy, jeżeli jedziemy samochodem, do samochodu, ale nie bezpośrednio do samochodu, tylko do lodówki turystycznej z wkładami lodowymi i w ten sposób przewieźć do domu. Nawet jeżeli ta podróż trwa 10-15 minut, to każde 5 minut, pamiętajmy, czy każda wręcz minuta liczy się dla rozwoju bakterii, różnego rodzaju mikroorganizmów w mleku. No i jeżeli to będzie ciepła temperatura, to nie będzie to służyć temu mleku i jego długiej świeżości. Natomiast jeżeli zachowamy ten ciąg chłodniczy i zaraz po przyjechaniu do domu stawimy takie mleczko prosto do lodówki, to możemy liczyć się z tym, że ono naprawdę do 2, a nawet 3 dni spokojnie zachowa swoje pierwotne właściwości i że będziemy mogli je pić na surowo, co jest bardzo, bardzo wskazane ze względów właśnie odżywczych i probiotycznych.
Jeśli chodzi o przetwory z mleka typu śmietana, masło, jogurty, kefiry, siadłe mleko, sery, twarogi, twarde sery, to tutaj proszę przede wszystkim kierować się tym, czy są one wytwarzane z mleka niepasteryzowanego, czyli w pełni surowego, jeśli zależy nam na pełnej odżywczości tych przetworów i probiotyczności. No i kolejna rzecz, jeżeli mamy sery, do których dodawana jest sól, to oczywiście, tak jak w przypadku wędlin, musimy zwrócić uwagę na rodzaj soli, jaka jest stosowana. Jeżeli jest to zwykła sól z antyzbrylaczem, to nie interesujemy się takim serem. To ma być naturalna sól, najlepiej nasza rodzima sól kłodawska. No i oczywiście w takim serze nie może być żadnych innych jakichś podejrzanych dodatków. Oczywiście jeżeli będą jakieś zioła, to jak najbardziej dodatki naturalne, ale nie konserwanty, nie jakieś barwniki, nic z tych rzeczy. Co do ryb, tutaj temat jest też bardzo szeroki. Tutaj też Państwa odsyłam do mojej książki Żywność a zdrowie człowieka. Natomiast teraz powiem w skrócie, jakich ryb na pewno unikamy. Są to ryby morskie. Morskich ryb unikamy z tego względu, że w zasadzie wszystkie morza są bardzo, bardzo zanieczyszczone, z pewnością nasz Bałtyk. Można by było się zastanawiać nad rybami, powiedzmy w takim kraju jak Chorwacja, z basenu Morza Śródziemnego, gdzie rzeczywiście w tych krajach ta woda wydaje się być czystsza, tam jest mniej przemysłu, mniej zanieczyszczeń. No ale też jest taka pułapka, na którą ja zwróciłam uwagę, będąc w Chorwacji właśnie, gdzie mój syn również łowił ryby, że ważne jest, gdzie są te ryby łowione, bo jeżeli będziemy łowić w pobliżu przystani dla łódek, to możemy się liczyć z tym, że będą tam wycieki chociażby paliwa czy innych jakichś smarów z tych łódek i to jest zauważalne gołym okiem. Ja na to zwróciłam uwagę. Ja też zwracałam uwagę na to, żeby nie pływać w pobliżu takich właśnie przystani, bo niestety te wszystkie substancje chemiczne przechodzą do wody, mają styczność z naszym ciałem, jeżeli pływamy, no i oczywiście z rybami, które później ewentualnie chcielibyśmy zjeść, a pamiętajmy, że nawet w śladowych ilościach one są obciążeniem dla naszego organizmu, są zagrożeniem, chociażby dla układu hormonalnego. Więc ryby morskie całkowicie odpadają. Odpadają również ryby hodowlane z tego względu, że żywione są zazwyczaj przemysłowo wytwarzanymi paszami albo jakimiś kukurydzami z puszki. W ogóle ja odradzam w moim poradnictwie spożywania jakiejkolwiek kukurydzy, gdyż kukurydza nieważne skąd pochodzi, jakiego gatunku jest teraz powszechnie transgenicznie może być skażona, nawet jeżeli nie jest to typowa kukurydza GMO. I tutaj w związku z tym należy bardzo uważać na ryby hodowlane, więc co nam zostaje? Ryby słodkowodne z dzikich wód. Oczywiście trudno do takich ryb dotrzeć, ale jak się postaramy, wiem to też od moich pacjentów, od klientów z różnych stron Polski, więc okazuje się, że niektórym z nich naprawdę udaje się dotrzeć do dobrej jakości ryby właśnie z takich wód. No a co ja bym tutaj radziła, co można jeszcze zrobić we własnym zakresie? Nawiązać kontakt z jakimś pobliskim kołem wędkarskim, związkiem wędkarskim, aby poznać wędkarzy amatorów tam zrzeszonych, czy bardziej profesjonalnych. W każdym bądź razie chodzi o ludzi, którzy hobbystycznie łowią ryby i ci ludzie najczęściej robią to po prostu dla własnej przyjemności, dla kontaktu z naturą, wyszukują wręcz takich miejsc odludnych i łowią dla samego łowienia, dla samej przyjemności łowienia, niekoniecznie po to, aby zjeść rybę. I wiem to z tego względu, że mój dziadek był pasjonatą wędkarstwa, był wręcz prezesem właśnie takiego związku wędkarskiego, robił wykłady na temat wędkarstwa, więc zajmował się tym niemal profesjonalnie. I wiem, z jaką pasją łowił właśnie w takich miejscach ryby, a moja babcia denerwowała się na niego, bo nie mogła nadążyć z obróbką tych ryb i ostatecznie dziadkowie zawsze te ryby gdzieś tam rozdawali sąsiadom. No i również mój syn łowi czasami hobbystycznie, już może nie tak intensywnie jak mój dziadek, zresztą teraz niestety dostęp do takich wód jest ograniczony, ale wiem, że jeżeli mój synuś gdzieś się wybiera na właśnie łowienie ryb, to szuka takich ustronnych miejsc, bo po prostu uwielbia tam przebywać, więc jeżeli już coś złowi, to taką rybkę spożyjemy. I podam Państwu tutaj taką ciekawostkę, jaka może być jeszcze pułapka. Otóż swego czasu dotarła do mnie informacja, że jest w sprzedaży na polskim rynku znakomitej jakości ryba. Nie będę mówić jakiego gatunku, jakiej firmy, dlatego że nie chcę nikomu w jakikolwiek sposób, jakiejkolwiek firmie zaszkodzić.
Natomiast mam tutaj pewną uwagę co do właśnie tej oferty i jeżeli ta firma, ktoś z tej firmy dotrze do tej mojej uwagi, to bardzo proszę potraktować ją w sposób konstruktywny, jako taką wskazówkę, jak można by tę ofertę jeszcze ulepszyć pod względem jakości tych ryb, które są oferowane. Więc tam reklama na stronie tej firmy mówi, że ryby pochodzą z absolutnie czystej wody, z wody geotermalnej, z głębokiego odwiertu. Taka woda jest absolutnie czysta, jest to przeciwieństwo powiedzmy wody morskiej, jest tam pełno minerałów w tej wodzie. Ta firma też ma pewien certyfikat, nie jest to certyfikat ekologiczny, ale innego rodzaju. No i można nic tylko by się zachwycić tą ofertą. Mnie też aż serce mocniej zastukało, gdy usłyszałam o tej ofercie, no bo pomyślałam, że wow, będzie dobre źródło rybek, bo w naszej kuchni zdecydowanie brakuje ryb, no bo z tego względu, że nie mogę dostać dobrej jakości ryb zbyt często, więc wybieram mniejsze zło, czyli po prostu rezygnuję z ryb przypadkowych. No i w związku z tym zrobiłam właśnie to, co polecam Państwu zawsze zrobić, czyli osobiście dowiedzieć się, zrobić pewien wywiad, pewne w cudzysłowie dochodzenie i zadać odpowiednie pytania. I pierwsze pytanie, na które nie mogłam znaleźć odpowiedzi na tej stronie, było o to, czym te ryby są żywione. I w związku z tym, że nie mogłam znaleźć tej odpowiedzi, zadzwoniłam, z tego co pamiętam, do kierownika produkcji. Udało mi się bezpośrednio z nim połączyć, no i co się okazało. Więc ryby przez nich oferowane karmione były karmą złożoną z mączki rybnej i komponentów roślinnych. I również okazało się, ten człowiek był na tyle uczciwy, żeby potwierdzić, że ta karma zawiera konserwanty. Nie wiem, czy on to potwierdzał, czy podał mi nazwę tej karmy. Ja do tego doszłam i rzeczywiście miałam potwierdzenie, że ta karma zawiera konserwanty. A co to jest mączka rybna? To są po prostu suszone ryby, można by powiedzieć, czy białko ryb, które niestety mogą pochodzić już z każdego źródła, łącznie z mórz, zanieczyszczonych mórz. I dlaczego to jest takie duże zagrożenie? No same konserwanty wiadomo, my sami osobiście unikamy, chcąc się dobrze żywić, konserwantów w żywności, którą my spożywamy, no ale również, jeżeli już wybieramy żywność odzwierzęcą, to tak jak mówiłam, zwracamy uwagę na to, czym są żywione te zwierzęta i na pewno nie interesują nas pasze z konserwantami. Więc tutaj Państwa już odsyłam, żeby zorientować się, jak duży problem stoi za taką karmą. Proszę sobie dotrzeć do filmu, który jest dostępny w internecie pod tytułem Cała prawda o rybach. Jest to doskonały film dokumentalny, bardzo wiarygodny i bardzo dokładnie przedstawiony jest tam ten problem i zagrożenia wynikające z takiego karmienia ryb. Więc tutaj niestety, ale to źródło dobrych ryb odpadło. Smutno mi było odkryć te fakty, ale niestety należy się zmierzyć z prawdą, należy wiedzieć, jakie zadawać pytania. Pamiętajmy, czym są karmione zwierzęta. Nieważne w jak pięknych warunkach przebywają, czy na zielonej łące, czy w super gospodarstwie rolnym, czy przejrzystej, czystej, pełnej minerałów w wodzie geotermalnej z głębokiego odwiertu. I jeszcze pozostaje bardzo ważne pytanie, czym te zwierzęta są karmione. I to jest kluczowe pytanie. I wiem, że tutaj się dali nabrać też pewni czołowi dietetycy, którzy również zachwalali tę rybę. No, nie zadali sobie oni sami tego pytania, nie przyszło im do głowy, żeby właśnie dowiedzieć się, czym te ryby są karmione. No, ale to też się nie dziwię, mnie samej wiele rzeczy umyka, bo jest tyle tego, że czasami rzeczywiście człowiek gdzieś się zagapi i pomyśli, że zdobył dobrą żywność, a tam jeszcze jest jakaś pułapka, jeszcze jakieś zagrożenie. Jeśli chodzi o tłuszcze zwierzęce, czym się tutaj kierujemy? Przede wszystkim to znowu powinny być tłuszcze pochodzące ze zwierząt hodowanych w naturalnych warunkach i tak jak mówiłam, tłuszcz ze zwierząt hodowanych w naturalnych warunkach będzie bardziej miękki. Generalnie tłuszcze zwierzęce mają konsystencję stałą, ale nie są one tak twarde jak w przypadku tłuszczów ze zwierząt hodowanych w sposób konwencjonalny. I kolejna rzecz, taka pułapka, powiedzmy, że doszliśmy do gospodarstwa, które oferuje tłuszcz, na przykład masło klarowane albo smalec wytapiany ze słoniny, albo łój wołowy, albo smalec kaczy, gęsi itd. I rzeczywiście te zwierzęta są wzorowo hodowane, mają bardzo dobre pożywienie naturalne. No ale gdzie tkwi pułapka? Pułapka tkwi w tym, że ten tłuszcz będzie niewłaściwie wytapiany. Innymi słowy, że będzie wytapiany w zbyt wysokich temperaturach.
Słyszałam taki argument od innego z gospodarzy, właśnie takich uświadomionych gospodarzy, który naprawdę hoduje swoje zwierzęta w należytych warunkach i taki tłuszcz oferuje, że on nie osiąga przy wytapianiu temperatury dymienia. Tu nie chodzi tylko o temperaturę dymienia i potencjalne zniszczenie czy szkodliwość tego tłuszczu, bo rzeczywiście jeżeli będzie wytapiany w zbyt wysokich temperaturach, to możemy liczyć się z tym, że powstaną tam substancje toksyczne, chorobotwórcze, prozapalne, ale jest jeszcze inna kwestia. Taki tłuszcz ma nam dostarczać substancji odżywczych, chociażby wielonienasyconych, bardzo delikatnych i wrażliwych na wysoką temperaturę kwasów tłuszczowych, czy pewnych witamin. I jeżeli teraz taki tłuszcz będzie przegrzany, no to znowu będą wióry przysłowiowe, czyli będziemy owszem mieli jakiś tłuszcz, on nam nawet będzie smakował i być może, że nie będzie to tak wysoka temperatura tego topienia, że nie będzie tam substancji szkodliwych, ale już też nie będzie niestety tych aktywnych substancji odżywczych. A przecież nam nie chodzi o to, żeby się zapchać tylko, ale również, żeby dożywić nasz organizm, aby dostarczyć mu pewnych regulatorów, chociażby w postaci witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, które regulują całą gamę różnych procesów życiowych organizmu, doprowadzają go do pionu, wyprowadzając z choroby itd., itd. Więc to jest niezmiernie ważne w zdrowym odżywianiu się i w dietoterapii i również w profilaktyce. Co więc robić, aby mieć najwyższej jakości tłuszcze zwierzęce? Proponuję samemu je wytapiać, czyli jeżeli chcemy masło klarowane, to wytwarzamy je z masła surowego, które nabywamy w gospodarstwie wiejskim. Jeżeli chcemy mieć smalec wieprzowy, to wytapiamy go ze słoniny. Jeżeli chcemy mieć smalec wołowy, innymi słowy łój wołowy, to wytapiamy go z tłuszczu wołowego, najlepiej nerkowego, czy tłuszcz gęsi, który również sami możemy wytopić. Gdy wytapiamy tłuszcz, staramy się robić to na możliwie najniższej temperaturze, z tym, że przy takim podejściu jest pewien problem, mianowicie trudno jest pozbyć się wody, która jest w tłuszczu, w tym pierwotnym tłuszczu, gdyż na niższych temperaturach woda nie paruje tak łatwo. I jak sobie z tym poradzić? Jeśli chodzi o topienie masła, tutaj Państwa odsyłam do mojego filmu umieszczonego na tym kanale YouTube pod tytułem Masło klarowane. I tam Państwo znajdą gwarantowany przepis, bardzo dokładną instrukcję, jak sobie z tym poradzić i jak odzyskać niemalże 100% tłuszczu z tego pierwotnego, surowego masła. Natomiast jeżeli chodzi o tłuszcze wytapiane ze słoniny, z tłuszczu wołowego czy gęsiego, tutaj proponuję poczekać, aż taki wytopiony tłuszcz stężeje i wówczas cała ta masa rozwarstwi się, to znaczy sam tłuszcz wypłynie na powierzchnię i stworzy się taka gruba warstwa tłuszczu, a pod nią będzie cieniutka warstwa wodna. I w ten sposób możemy oddzielić ten tłuszcz, wybierając tę górną warstwę, a wodę po prostu wylewając. Jeśli chodzi o tłuszcze roślinne, tutaj wielka pułapka polega na tym, że bardzo chętnie kupujemy, powiedzmy, ekologiczne tłuszcze roślinne, tłoczone na zimno, ale niestety są to tłuszcze z bardzo delikatnych roślin, z orzechów na przykład, czy ze słonecznika. I powiedzmy, że jest to ekologiczne. Mówię tutaj o tłuszczach takich całkowicie, o olejach w zasadzie, o olejach płynnych, które cały czas mają konsystencję płynną. Jeżeli mają cały czas konsystencję płynną, oznacza to, że są bardzo nietrwałe. Innymi słowy, bardzo podatne na oksydację, czyli utlenianie. I nie chodzi tutaj tylko o takie utlenianie już intensywne, które przekłada się na jełczenie, na wyraźny, zjełczały posmak tego tłuszczu, gdzie już rzeczywiście ten tłuszcz traci na jakości smakowej, ale chodzi o pierwsze produkty utleniania, które nawet nie są brane pod uwagę w kontrolach jakości żywności w handlu, bo po prostu nie jest to wymagane, a już te pierwsze produkty utleniania szkodzą naszemu zdrowiu i nie są, co gorsza, wyczuwane smakowo. Więc my możemy w ogóle nie zdawać sobie sprawy, że spożywamy jakiś, powiedzmy, olej, on nam nawet smakuje, ale niestety on już ma takie substancje, które będą nam szkodzić. I dotyczy to również bardzo wychwalanego oleju z siemienia lnianego. No niestety, ja tutaj jestem wobec tego bardzo sceptyczna, bo jest to bardzo niestabilny
olej. Oczywiście tutaj bardziej świadomi sprzedawcy czy producenci tego oleju tłoczonego na zimno, a jakże przechowują go w lodówce, sprzedają, wysyłają nam w takich opakowaniach izolacyjnych ze styropianu, w jakichś warunkach wręcz chłodniczych czasami. Starają się zachować ciąg chłodniczy, więc ta świadomość jest. Niemniej jest to tak delikatny tłuszcz, że on nawet w tych warunkach chłodniczych gdzieś tam będzie się utleniał. I ja bym tego odradzała. Najlepsza forma tego rodzaju tłuszczów, tych delikatnych, to są całe orzechy i całe nasiona, które zawierają mnóstwo tych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i w momencie, jak je jemy, czy tuż przed spożyciem, możemy je zemleć, możemy je pogryźć zębami, możemy w jakiś tam sposób przystosować do jedzenia, tak żeby te kwasy tłuszczowe nam służyły, ale one są wydobywane, powiedzmy, z takiego nasionka orzeszka w momencie jedzenia, czy tuż przed spożyciem. I wtedy tak. Natomiast jeżeli to ma być wytworzone, gdzieś sprzedane, przechowywane na półkach w magazynie, czy nawet w lodówce, to już nie. Jedyne tłuszcze roślinne, które są w miarę odporne na taką szybką oksydację, utlenianie, to są te tłuszcze, które już nie mają tak bardzo płynnej konsystencji w niższych temperaturach, czyli na przykład oliwa z oliwek, jak najbardziej można, olej kokosowy czy czerwony olej palmowy. Oczywiście wszystkie te 3 oleje roślinne powinny być ekologiczne, na zimno tłoczone, nierafinowane i w żaden sposób nie odbarwiane, nie pozbawiane zapachu i tak dalej. Najlepiej, żeby w przypadku oliwy z oliwek, żeby ona nie była filtrowana albo nie była zbyt dużo filtrowana, żeby była z pierwszego rozlewu, żeby był tam osad. Tutaj też Państwa odsyłam do mojego artykułu na temat dobrej oliwy. Artykułu, jak również wywiadu z producentem takiej oliwy. Link umieszczę do tego wywiadu i do mojego artykułu w opisie do filmu. Następny rodzaj tłuszczu, na który warto zwrócić uwagę, to jest tran. Tran powszechnie uważany jest za suplement diety, jednak różni się on od suplementów w postaci tabletek, czy jakichś płynów, czy proszków tym, że w zasadzie można go traktować tak jak oliwę, że jest to po prostu oliwa zwierzęca, dosłownie oliwa rybna. I ja go po prostu traktuję jako element diety, możliwy element naszej diety, z tym, że też jestem nieco sceptyczna, gdyż tran również jest bardzo nietrwały i powinien być zachowany ciąg chłodniczy od momentu jego wytworzenia do momentu, kiedy go spożywamy, więc tutaj jest też duże zagrożenie, że on gdzieś nam się utleni za bardzo. I taki dobry tran jest niezwykle trudno dostać na polskim rynku. Przynajmniej parę lat temu, gdy przeglądałam ofertę na polskim rynku, to do czego docierałam, to były trany rafinowane, czyli po niestety bardzo intensywnej obróbce termicznej, bardzo wysokich temperaturach, co w ogóle się mija z celem, bo wszystkie właściwości pierwotne tranu, te lecznicze, są zatracane w tych procesach, jak również tracone są bardzo ważne czołowe witaminy naturalnie występujące w tranie, takie jak witamina A i witamina D. I można to poznać po tym, że na etykiecie takiego tranu widzimy, że producent dodaje do tego tranu sztuczną witaminę A i D, z tego względu, że te naturalne, pierwotne już gdzieś tam zostały utracone, więc dla mnie taki tran jest produktem bez sensu, bo nie tylko nie wnosi nam niczego naturalnego do naszej diety, ale wręcz może być szkodliwy. Więc jaki tran jest najlepszy? Najlepszy tran to jest taki, który jest wytwarzany bez obróbki termicznej, bez użycia wysokich temperatur, poprzez proces fermentacji. I jest to tran bez żadnych dodatków zapachowych, ulepszających w cudzysłowie jego smak i bez żadnych dodatków witaminowych. I wtedy w miarę możemy liczyć się z tym, że jest to naturalny pokarm. Tutaj, tak mówiłam, jest problem z tym ciągiem chłodniczym. Nawet jeżeli jest zachowywany, to jest ryzyko, że gdzieś ten tran był przegrzany. Także jestem troszeczkę sceptyczna co do zalecania tranu, niemniej czasami go zalecam, bo widzę, że ludzie mają bardzo dużą potrzebę psychologiczną, żeby jednak jakiś suplement się pojawił w tej diecie. Więc tutaj powiedzmy, że idę na takie ustępstwo. Natomiast należy wiedzieć, że to, czego szukamy w tranie, znajdziemy chociażby w żywności takiej zwykłej, powszechnie u nas dostępnej od zwierzęcej, oczywiście najwyższej jakości z dobrych gospodarstw, typu żółtka, tłuszcz mleczny, czyli masło i jednocześnie śmietana, bo tam też jest sporo tego tłuszczu, tłuste części mięsa, podroby ze zwierząt, bo podroby są bardzo, bardzo zasobne właśnie w te takie wyjątkowo lecznicze substancje, w tym witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli A, D, E i K, jak również bardzo, bardzo prozdrowotny, to nie jest przejęzyczenie, bardzo prozdrowotny cholesterol.
ale to już jest też osobny temat. Być może tutaj wsadziłam kij w mrowisko i być może ktoś będzie oburzony, się odezwie, jak mogę zalecać pokarmy zawierające dużo cholesterolu. Owszem, mogę, ale tak jak mówiłam, może kiedy indziej na ten temat porozmawiamy. Jeśli chodzi o orzechy, w jaki sposób je szukać? Otóż jak zwykle szukamy je w miejscach, gdzie nie stosuje się chemii i najlepiej nabywać je czy zbierać. Ja na przykład zbieram orzechy, bo mam to szczęście, że mam dostęp do orzechów włoskich. Na mojej działce się po prostu rozmnożyły i jest ich z roku na rok coraz więcej, jak również posadziliśmy sobie kilka lat temu leszczynę i teraz mamy też pierwsze plony w postaci orzechów laskowych i to dosyć sporej ilości. No i oczywiście są to miejsca, w której chemii żadnej nie używamy. I w jaki sposób je przechowujemy? Przechowujemy je w łupinach, właśnie z tego względu, że one są niestabilne oksydacyjnie. Jeżeli je wyłuskamy, no to tutaj ten proces utleniania będzie przyspieszony i jeżeli nie mamy dostępu do drzew orzechowych, to jesteśmy skazani na to, żeby od kogoś kupować orzechy, więc tutaj uczulam, kupujmy orzechy w łupinach. I też niestety nie da się spełnić tego warunku co do wszystkich rodzajów orzechów, na przykład migdałów, czy orzechów nerkowca, czy jakichkolwiek innych. Tutaj jest o wiele trudniej o to, choćby ze względu na cenę. Można kupić na przykład migdały w łupinach, ale cenowo wychodzi to już bardzo, bardzo drogo. Ale proszę próbować, bo może ja nie dotarłam jeszcze do wszystkich źródeł, może nie porównałam, ale na pewno nie porównywałam cen, bo tutaj mogę powiedzieć, że na razie jest to coś, co gdzieś tam czeka i kiedyś być może rozeznam temat. Natomiast jeżeli, tak jak mówiłam, tylko mamy możliwość, żeby zbierać takie orzechy, kupować w łupinach, to róbmy to. Miód. Miód miodowi nierówny. Uważajmy na miód ze zwykłych sklepów. Miód, który jest cały czas płynny na półkach. Naturalny miód zawsze będzie się krystalizował prędzej bądź później, w zależności od gatunku miodu. I jest to cecha naturalna miodu. I teraz skąd taki miód brać? Z pasiek, bezpośrednio z pasiek, nie przez żadnych dystrybutorów, nie przez żadne sklepy, tylko bezpośrednio z pasiek, do których możemy dotrzeć przez internet. Tutaj nie ma problemu, trzeba po prostu tylko się wysilić i poszukać takich pasiek, nawiązać kontakt, zadzwonić, zapytać się, gdzie są ule, w jakich rejonach, jeżeli możemy pojechać tam nawet. Powinny być to dzikie rejony, oddalone od dróg, oddalone od pól uprawnych. I tutaj uwaga, miód pochodzący z roślin uprawnych może być obciążony pozostałościami pestycydów, czyli na przykład miód rzepakowy czy miód gryczany. W związku z tym najlepiej z tego rodzaju miodów zrezygnować i umówić się z właścicielem pasieki na miody pochodzące z roślin dzikich, czyli najczęściej będą to miody wielokwiatowe albo miody spadziowe, leśne. Z tym, że tutaj też trzeba wyraźnie się umówić, zapytać, dopytać. I ja na przykład, jeżeli miód kupuję, to z takiego miejsca, gdzie mają różne gatunki czy odmiany miodu wielokwiatowego i ta pani, która mi sprzedaje miód, ona wie, o co mi chodzi i mówi, że miód taki, jaki pani chce, naprawdę z dzikich terenów, będzie na przykład za miesiąc. Proszę poczekać. I kolejna rzecz, jeżeli nabywamy miód, to nabywamy go w okresie miodobrania, kiedy jest jeszcze płynny, czyli tuż po miodobraniu, dlatego że on wtedy jest częściowo już rozlewany do słoika, w których jest sprzedawany. Pozostała część miodu zostaje umieszczona w większych pojemnikach, nie wiem dokładnie jakie to są pojemniki, ale większe, na późniejszy okres i w związku z tym ten miód po jakimś czasie tężeje, twardnieje, krystalizuje się w tych zbiornikach i właściciele pasiek muszą go podgrzać. Są tam stosowane, przynajmniej zakładane pewne temperatury graniczne, 40 paru stopni, z tego co pamiętam, których teoretycznie się nie przekracza przy podgrzewaniu miodu, po to, żeby go rozlać już do słoików do dalszej sprzedaży. Natomiast liczmy się z tym, że każde podwyższenie temperatury będzie sprawiać, że ten miód będzie tracił pewne swoje właściwości. Tu nie chodzi tylko o to, czy się dezaktywują enzymy, bo one rzeczywiście mogą się dezaktywować w troszeczkę wyższych temperaturach, ale będą się dezaktywować inne labilne, czyli bardzo niestałe substancje, a które nam dają bardzo dużo, jeśli chodzi o zdrowie. Wiem, że w takim bardzo świeżym miodzie występuje nadtlenek wodoru, czyli taka substancja, która będzie niejako bakteriobójcza i taki świeżutki miód będzie działał bakteriostatycznie, wręcz będzie przeciwdziałał kandydozie, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem, gdy się o tym dowiedziałam, a dowiedziałam się naprawdę z źródła, z książki napisanej przez wybitnego specjalistę.
Miód jest słodki skądinąd, więc wydawałoby się, że w przypadku kandydozy będzie tylko dolaniem oliwy do ognia, czyli będzie wzniecał rozwój grzyba Candidel. Ale właśnie okazuje się, że taki świeży, dobrej jakości miód może temu przeciwdziałać i rzeczywiście może mieć takie właściwości bakteriostatyczne, no ale pamiętajmy, jeżeli on właśnie będzie gdzieś tam podgrzewany, to może to bardzo, bardzo szybko utracić te właściwości. No i ważne jest, żeby ten miód właśnie był taki świeżutki, świeżo rozlany i najwyżej, żeby nam się skrystalizował w tych już słoikach, które mamy w domu. No i w domu już mamy to pod kontrolą. Możemy oczywiście zdecydować, że ten miód będziemy używać na przykład do wypieków i liczyć się z tym, że już tych wszystkich właściwości on nie będzie miał, ale częściowo możemy go wykorzystywać właśnie na surowo, w dietoterapii, gdzie celowo używamy surowego miodu. No i jeżeli on będzie kupiony zaraz po miodobraniu jeszcze w postaci płynnej, to mamy tę gwarancję, że on nie był gdzieś przegrzany, w ogóle, że nie był ogrzewany. I jeszcze ważna taka właściwość takiego miodu, miód prawdziwie naturalny nie będzie działał na nas uzależniająco, w przeciwieństwie do miodów kupowanych gdzieś w hipermarketach. Ja sama tego doświadczałam. Takie miody kiedyś przed laty, gdy kupowałam, były wyjątkowo słodkie, nienaturalnie słodkie. Naturalny, prawdziwy miód nie jest tak intensywnie słodki, jak cokolwiek, co jest dosładzane cukrem. I teraz nie sugeruję, że te miody miały domieszki cukru zwykłego, sacharozy. Być może, że tam dodano jakiejś glukozy, jakichś cukrów prostych, monocukrów, może jakichś syropów, nie mam pojęcia. Nie chciałabym nikogo oskarżać czy wzbudzać podejrzeń, natomiast sam ten smak tych miodów był dla mnie podejrzany. I druga rzecz, były cały czas płynne, bo tak się robi pod klienta, który nie jest zorientowany i który myśli, że płynny miód to jest miód najlepszej jakości, a skrystalizowany już nie. No i też taki miód działa uzależniająco. Może bardziej podnosić glukozę we krwi niż taki miód naturalny, świeżutki, który ma też oprócz cukrów ma inne substancje aktywne, które w całej tej kompozycji mogą hamować to uderzenie cukrowe, glikemiczne na nasz organizm. Więc tutaj taka dygresja, dlaczego tak ważne jest, żebyśmy zwrócili uwagę na jakość miodu. Na co zwracać uwagę przy warzywach i owocach? Tak jak już mówiłam, zwracamy uwagę na to, jak jest ziemia uprawiana, oczywiście bez pestycydów wszystko, ale też jak jest nawożona ziemia, na których rosną drzewa owocowe, krzewy owocowe i warzywa. I bardzo, bardzo ważna sprawa, jaka jest tutaj pułapka, to dotyczy w ogóle żywności ekologicznej, mianowicie w rolnictwie ekologicznym dopuszczane są warzywa i owoce tak zwane F1, czyli wytworzone z nasion, niejako spreparowanych w specyficzny sposób. One są, te nasiona, tak wytworzone, aby dawały rośliny, warzywa, owoce o jakichś konkretnych właściwościach, ale niestety pułapka tu jest taka, że nie jest to do końca zgodne z naturą, gdyż natura mówi stop. Na czym to polega? Otóż gdybyśmy chcieli z takich warzyw czy owoców uzyskać pestki, to czasami okazuje się, że tych pestek w ogóle nie ma, a jeżeli są, to niestety nie da się z nich wyhodować, odtworzyć nowego pokolenia z pełnymi cechami czy typowymi cechami pokolenia rodziców tej roślinki, czyli tej wyjściowej roślinki, albo w ogóle nic z tych nasion nie wyrasta. Albo wyrastają jakieś marne roślinki, tylko częściowo, tylko jakiś mały procent tych nasion w ogóle kiełkuje. Dzieje się tak dlatego, że producenci nasion chcą zmusić rolników do tego, aby co roku zakupywali u nich nasiona, żeby nie wytwarzali własnych nasion. I to jest oczywiście już osobny problem, który w tym momencie może nas nie interesować, natomiast jaki może mieć to wpływ na jakość tego, co jemy w zakresie warzyw i owoców? Otóż takie warzywa i owoce z pewnością w jakiś sposób są już zmienione, bo wyrastają ze sztucznie zmienionych nasion, takich nasion, którym natura już mówi nie, mówi stop. No i tutaj mam poważne wątpliwości, jak takie warzywa i owoce typu F1 wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu. Osobiście w swojej praktyce zawodowej spotkałam się z przypadkiem dziecka, które było uczulone na warzywa pochodzące z upraw ekologicznych. Więc coś jest na rzeczy. Ja nie mogę teraz stwierdzić, że na pewno było to tak dlatego, że były to warzywa F1, ale biorę pod uwagę wszystko w swoich rozważaniach. Także zwracam na to uwagę i tu jest właśnie taka kolejna pułapka związana z żywnością ekologiczną, że niestety są dopuszczone warzywa i owoce F1, a tego chcemy unikać. Szukamy warzyw i owoców starych odmian, szczególnie dotyczy to owoców. Na pewno Państwo słyszeli o takim haśle jak stare odmiany jabłoni, czereśni, gruszy, śliwy.
Więc tego szukamy. Są jeszcze szkółki, które oferują takie drzewka. Jeżeli mamy kawałek ziemi, to przede wszystkim myśleć o zakupie tego rodzaju starych odmian drzewek. Kolejna kwestia to ziarna, czy to zbóż, czy gryki, czy roślin strączkowych. Jeżeli je kupujemy, to nie tylko zwróćmy uwagę na to, czy są to ekologiczne ziarna, ale czy te zboża, czy rośliny strączkowe są starych odmian, czy znowu nie są to jakieś nowoczesne odmiany typu współczesna pszenica, która od kilkudziesięciu lat króluje w ogóle na rynku spożywczym i jak wiemy przynosi bardzo duże komplikacje zdrowotne ludziom. Mówi się powszechnie, że to gluten szkodzi. Owszem, gluten z tej pszenicy współczesnej jest bardzo wątpliwy, ale należy pamiętać, że to nie jest ten sam gluten, co gluten w starych odmianach pszenicy typu samopsza czy płaskórka, więc gluten glutenowi nierówny i bardzo często ludzie, którzy mają nadwrażliwość na ten gluten z powszechnie dostępnej pszenicy, nie mają tego problemu w przypadku starych odmian pszenicy. To jest taki przykład, więc zwracajmy uwagę na to, czy znowu tutaj nie mamy jakichś roślin F1, czy w jakiś sposób unowocześnionych. Też osobiście doświadczyłam, to było w mojej rodzinie, problem z ryżem pełnoziarnistym, ekologicznym. Jeden ryż pochodził z Azji, z Indonezji bodajże, drugi z Włoch. Wydawałoby się, że dwa identyczne jakościowo produkty. No i tutaj osoba w mojej rodzinie miała nadwrażliwość jelitową na ten ryż pochodzący z Włoch, mimo że ekologiczny, pełnoziarnisty, do tego stopnia, że ta nadwrażliwość wyglądała tak, jakby to była celiakia, gdzie ryż nie ma przecież glutenu, podczas gdy ryż pochodzący z Azji w ogóle jej nie szkodził i ten ryż był spożywany od dawna i nadal jest spożywany i jest w porządku. Pytanie, co różniło te ryże? Możemy tutaj pomyśleć właśnie o genetyce i niekoniecznie na poziomie GMO, tylko takich powiedzmy mniejszych, w cudzysłowie, manipulacji, z których nie zdajemy tak sobie naprawdę sprawy. No i najprawdopodobniej ten ryż pochodzący z Włoch był w jakiś sposób już nienaturalny, niekompatybilny z organizmem tego człowieka, który okazało się miał nadwrażliwość. No było to bardzo ciekawe doświadczenie również dla mnie jako dietetyka. Jeśli chodzi o rośliny strączkowe, to tutaj też takim przykładem powiedzmy grochu z starej odmiany jest lędźwian i to jest akurat właśnie groch, który my kupujemy od lat. Proszę sobie o tym poczytać. No to jest przykład czegoś, co jest stare, dobre, możemy na tym polegać, że jest to roślina w pełni naturalna. Jeśli chodzi o wybór chleba, panuje powszechne przekonanie, że najlepiej chleb sobie upiec w domu i jeżeli spożywa się go od czasu do czasu, tak jak my to robimy w naszej rodzinie, nie spożywamy codziennie pieczywa, to rzeczywiście można sobie pozwolić na to, żeby upiec taki chleb. A jeżeli ktoś częściej spożywa chleb i jest zapracowany, to można pomyśleć o zakupie dobrego chleba. I tutaj mam dobrą wiadomość, że owszem, do takiego chleba można dotrzeć. Z tym, że lista kryteriów wyboru dobrego chleba jest bardzo długa i zaskakująca. Nie wystarczy tylko, żeby to był chleb z ekologicznych, powiedzmy, zbóż i chleb bez konserwantów. Tutaj trzeba znacznie więcej rzeczy sprawdzić i nie będę się teraz nad tym rozwodzić. Natomiast odsyłam Państwa do mojego filmu opublikowanego na moim kanale YouTube. Tytuł filmu Chleb. Proszę sobie tam zajrzeć i ja tam szczegółowo podaję te kryteria wyboru dobrego chleba, jeżeli chcemy od kogoś zakupić chleb. Kolejna kwestia, wydawałaby się błaha, to zioła i przyprawy. Wydawałoby się, że co tam, nie będziemy zwracać już uwagi na takie drobnostki, przecież dodajemy tego bardzo mało. No więc powiem Państwu, że owszem, powinniśmy zwracać uwagę na jakość ziół i przypraw, skąd pochodzą, czy są rzeczywiście z czystych źródeł, czy nie ma tam jakichś dodatków. Bardzo tutaj uczulam na tak zwane mieszanki przypraw, nieraz nazwane naturalnymi, gdzie wśród nich może na przykład pojawić się coś takiego jak glutaminian sodu, czyli substancja ekscytotoksyczna, neurotoksyczna, która na przykład może wzbudzić napady padaczkowe, pobudzić powiedzmy osobę z epilepsją do takich napadów, bądź zniwelować wręcz działanie leków przeciwpadaczkowych. Może też w inny sposób zadziałać negatywnie na pobudzony mózg, czy pobudzić mózg negatywnie, przyspieszyć neurodegenerację. Też zapomniałam przy okazji wędlin powiedzieć, że właśnie tego typu przyprawy, tak zwana mieszanka naturalnych przypraw, może zawierać glutaminian sodu i może być dodawany do wędlin i nawet wytwórca tych wędlin nie będzie do końca zdawał sobie z tego sprawy, że tak groźną substancję tam dodaje.
Więc należy absolutnie na te drobne dodatki do naszych potraw zwracać uwagę, tym bardziej, że ja tutaj w moim poradnictwie zalecam, aby jak najczęściej korzystać z ziół i przypraw i gdzie tylko się da dodawać je ze względu na usprawnienie przyswajalności żywności, którą spożywamy, żeby nam dobrze funkcjonował układ pokarmowy, nasza mikrobiota w jelitach. Więc choćby z tego względu należy zwrócić uwagę na jakość ziół i przypraw, tak samo jak na jakość soli, której dodajemy wprawdzie malutko, wydawałoby się, ale jednak robimy to codziennie, więc to ma znaczenie. I odeślę Państwa tutaj wprost do firmy, z której ja korzystam, z tym, że zaznaczam, że nie czerpię z tego żadnych korzyści finansowych, żadnej prowizji nie mam, nie jest to bynajmniej reklama tej firmy. Firma ta ma linię ekologicznych przypraw i ziół, różnych herbatek ziołowych, ma też ofertę nieekologiczną, tak zwaną, co nie oznacza, że są to jakieś zanieczyszczone produkty, no ale jeżeli byśmy chcieli mieć tę pewność, to może lepiej zdecydować się na to, co jest oznaczone certyfikatem. Ja również zadałam sobie trud, żeby zadzwonić do jednostki certyfikującej, to znaczy tak, jeżeli dana firma oferuje nam jakąś żywność certyfikowaną z certyfikatem ekologicznym, to pierwszą rzeczą, jaką robimy, prosimy ich o kopię tego certyfikatu. Nie powinno to być absolutnie problemem dla uczciwej firmy, wręcz jest to atut reklamowy, element, który uwiarygadnia tę żywność, którą oferują. I jeżeli firma z jakichś względów ociąga się z udostępnieniem takiego dokumentu, to dajmy sobie spokój z tą firmą. I co zrobić, jeżeli otrzymamy taki certyfikat? Przede wszystkim zorientujmy się, czy on jest nadal aktualny, bo on jest nadawany z tego, co się orientuje, raz na rok albo raz na 2 lata, nie wiem dokładnie, ale na jakiś relatywnie krótki okres i musi być odnawialny, co wiąże się z kontrolami i jakości tej żywności. I na takim certyfikacie zawsze są podane dane kontaktowe do jednostki certyfikującej, czyli adres, telefon, e-mail. No i zdarza się, ja czasami dzwonię do takiej jednostki i tu w przypadku tej firmy oferującej przyprawy i zioła zadzwoniłam, żeby się upewnić, dowiedzieć, jaka była przeszłość tej firmy, czy tam były jakieś wpadki, jeśli chodzi właśnie o te kontrole. Okazało się, ja tam dzwoniłam, nie wiem, czy rok temu, czy 2 lata temu, że na tamten czas wszystko było w porządku, więc zdecydowałam się na zakup przypraw i ziół w tej firmie. To jest firma Dary Natury. Ale tak jak mówię, nie chciałabym się pod tym podpisywać w 100% swoim imieniem, nazwiskiem. Tak jak już mówiłam, nie reklamuję tej firmy, ale druga rzecz, że oferta konkretnej firmy, jakość tej oferty może się zmieniać z upływem czasu. I to jest kolejna dla Państwa wskazówka. Czasami trzeba to weryfikować, czasami sprawdzać. I podam przykład, w zasadzie teraz ostatnie dni, ja też nie kryję tego, jaką ja oliwę z oliwek polecam. Polecam oliwę z oliwek z firmy Greckie Przysmaki. Tak jak Państwu mówiłam, zrobiłam wywiad ze sprzedawcą tej oliwy i w zasadzie producentem. Link do tego wywiadu jest w opisie do filmu. I ja na dzień dzisiejszy w tej firmie kupuję tę oliwę. Niemniej dostałam taką informację, że ktoś kupuje i ma tam wątpliwości co do tego, czy ta oliwa tężeje w niższych temperaturach, no bo to jest właściwość rzeczywiście prawdziwej, nieoszukiwanej oliwy z oliwek, do której nie dodaje się jakichś innych olejów. I zrobiłam to, pomimo że wydawałoby się, że jest to zaufany sprzedawca, zaufany producent, ktoś, kogo osobiście już znam, mówimy sobie po imieniu, rozmawiamy czasami, mamy też jakieś tam rozmowy prywatne. To tutaj otwarcie mówię, od razu wstawiłam tą oliwę, którą właśnie mam z tego miejsca do lodówki i sprawdziłam, czy tężeje. No bo zazwyczaj ją trzymam poza lodówką. No i rzeczywiście stężała. No oczywiście tu musi być lodówka o odpowiednio niskiej temperaturze. Moja lodówka ma 3 stopnie, więc w takiej temperaturze gdzieś po 12 bodajże godzinach ona tak wyraźnie stężała. Więc sprawdziłam to, tak? Czyli nie poprzestaję na tym, że kiedyś tam przeprowadziłam wywiad z tym sprzedawcą. Nie mogę Państwu powiedzieć, że ta oliwa zawsze będzie tej samej jakości. Tutaj proszę się zwracać już do tego producenta, właściciela tej firmy. I ja mogę tylko powiedzieć, że na dzień dzisiejszy się tam zaopatruję. No i że uważam, że się sprawdza. Tak samo z tymi darami natury, tutaj jeśli chodzi o ich przyprawy, trzeba być czujnym i tak jak mówię, nie chciałabym się podpisywać po tym w 100%, tylko przekazuję Państwu taką informację, że to jest coś, z czego ja na dzień dzisiejszy korzystam.
I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o listę różnego rodzaju żywności, gdzie można natknąć się na pewne pułapki. Przekazałam Państwu to, myślę, że z grubsza wszystko, na co chciałam zwrócić uwagę. Być może coś mi umknęło, to jeżeli po opublikowaniu tego materiału jeszcze coś mi przyjdzie do głowy, to dopiszę w komentarzu pod filmem. Również jeżeli Państwo by mieli jakieś jeszcze pytania, jeżeli czegoś nie poruszyłam, to proszę zadawać te pytania w komentarzach i to będzie niejako takie uzupełnienie treści tej audycji. Tak możemy się umówić. Chciałam jeszcze tak w ramach podsumowania całości zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli kupujemy z jakiegoś miejsca żywność i to miejsce też jest świetne, sprawdzone, naturalne, certyfikowane bądź autentycznie prowadzone z misją bez certyfikatu, wszystko jest fajne, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, żeby żywność, którą zamawiamy, była pierwszej świeżości. Czyli jeżeli zamawiamy mięso, to dowiadujemy się, kiedy jest ubój. Jeżeli zamawiamy mleko, to wręcz umawiamy się na porę dojenia i przyjeżdżamy wtedy, kiedy jest dojone, jeśli tylko mamy warunki do tego. Jeżeli są zbierane jakieś warzywa, to również zaraz po zbiorze umawiamy się na odbiór tych warzyw. Prosimy, żeby były przechowywane w gdzieś chłodniejszych miejscach. Tak samo dotyczy to masła, jeżeli na przykład masło zamawiamy. Co z tego, że ono jest świeżutko wytworzone, ale jeżeli gdzieś tam będzie czekać na nas w warunkach temperatury pokojowej, wystawione w jakimś opakowaniu przejrzystym na światło, to po kilku godzinach niestety to masło już dużo straci. Pomyślmy o sklepach tak zwanych ze zdrową żywnością, gdzie sprzedawane są warzywa i owoce certyfikowane, ale niestety co jest smutne w takich sklepach to to, że często te warzywa i owoce są podwiędnięte. Jeżeli są podwiędnięte, to wiadomo, możemy założyć, że utraciły częściowo wodę, a więc utraciły aktywność enzymatyczną, utraciły pewne inne substancje, które mają charakter albo regulacyjny, albo są aktywatorami dla naszego organizmu, albo po prostu są wręcz substancjami odżywczymi, więc to już nas nie interesuje. Gdy wysyłam mojego męża na zakupy na targ ekologiczny i powiedzmy na liście zakupów jest zielenina, to uczulam go, żeby tę zieleninę przewiózł w takich warunkach, żeby ona nie zwiędła, żeby była zroszona. Też umawiam się ze sprzedawcą, najczęściej jeszcze zamawiam przez telefon wcześniej i proszę, żeby ta zielenina była przechowywana gdzieś w chłodzie, żeby była zroszona wodą, żeby była w jakimś wręcz plastikowym woreczku. Ja wiem, że to plastik, ja przeciwdziałam plastikowi, staram się unikać, ale tutaj jest mniejsze zło. Bo jeżeli mi mąż przywiezie z targu podwiędniętą natkę pietruszki, to w zasadzie mogę ją przeznaczyć na kompost. Najlepiej mieć tą natkę z własnego ogrodu, to jest jakby inna sprawa i czasami nam się udaje to uzyskać, ale są takie okresy w roku, kiedy muszę ją dokupić, czy powiedzmy jakieś inne zioła i jeżeli one będą zwiędnięte, to one w zasadzie już nie mają większej wartości odżywczej i płaci się sporo pieniędzy za to, jeździ się specjalne miejsce odległe, a nie idzie do najbliższego sklepu osiedlowego, jakiegoś jarzyniaka, tylko wybieramy się specjalne miejsce i jeżeli byśmy nie zadbali o tę właśnie świeżość, o to, żeby odpowiedni ciąg chłodniczy zachować, żeby zapewnić tym warzywom jakąś ochronę przed przegrzaniem w samochodzie, przed utratą wilgoci w przypadku właśnie chociażby zieleniny, no to bardzo dużo z tych naszych wysiłków niweczymy. Więc tutaj na to zwracam szczególną uwagę. I tak już reasumując wszystko, dla tych z Państwa, którzy w ogóle po raz pierwszy tutaj trafili, po raz pierwszy słyszą mnie i to, o czym ja mówię, o moich zaleceniach, wyobrażam sobie, że ci z Państwa, którzy dotychczas zakupywali tak zwaną zwykłą żywność ze zwykłych sklepów, mogą wręcz poczuć oburzenie, że ja przesadzam, że tutaj to, co zalecam, to jest nieosiągalne dla przeciętnego człowieka, że gdzie jakieś tam gospodarstwa szukać, dowiadywać się, jak są karmione zwierzęta, że to jest w ogóle jakaś abstrakcja. Takie może być wrażenie na początku rzeczywiście. Więc tutaj śpieszę z wyjaśnieniem, że ta audycja dzisiaj była przeznaczona przede wszystkim już dla takich zaawansowanych moich odbiorców, którzy już siedzą dosyć głęboko w temacie zdrowej żywności, którzy już nawiązali kontakty z pierwszymi gospodarstwami, już są jakoś w tym temacie rozruszani i tutaj bardziej już mówimy o etapie doskonalenia się w zdobywaniu zdrowej żywności i od razu chciałam też zaznaczyć, ja zresztą nie ukrywałam tego tutaj przekazując Państwu te informacje, że czasami ja też nie jestem doskonała, chociażby kupuję migdały, to już nie kupuję ich w łupinach, a tak by należało, po prostu już tutaj idę na jakąś łatwiznę.
No ale tak jak mówię, jestem otwarta na to, jak gdzieś zobaczę te migdały w łupinach, to oczywiście, że je kupię, jeżeli jeszcze będą po przystępnej cenie. Także ja też mam dużo jeszcze niedoskonałości, natomiast najważniejsza jest ta świadomość. I jeżeli mamy tę świadomość, co byśmy mogli poprawić i jeszcze nie możemy poprawić, bo są po prostu obiektywne przeszkody, to prędzej czy później następuje taki czas, że ta okazja się nadarza. I jeżeli my mamy świadomość, że my jesteśmy świadomi tej okazji, jeżeli nie mamy świadomości, to przegapiamy taką okazję. Także tutaj też ta audycja służy temu, żebyśmy pogłębili naszą świadomość i starali się po prostu. Natomiast tam, gdzie się nie da, nie męczmy się myślami, że nie da się, ojejku, i teraz będzie źle i nic, tylko się rozchorujemy. Niekoniecznie tak musi być, tylko właśnie nastawmy nasz umysł na doskonalenie się. I tam, gdzie się naprawdę nie da, to sobie w jakiś sposób odpuśćmy, natomiast nie zamykajmy się na tę kwestię. Nastawmy się na to, że pozostajemy jakby w takiej troszeczkę chwilowej bezradności, ale z takim optymizmem, nadzieją, że prędzej czy później nadejdzie rozwiązanie. To się naprawdę sprawdza w życiu. I tutaj dla Państwa, którzy dopiero po raz pierwszy weszli i zaopatrują się w tak zwanych zwykłych sklepach spożywczych, żeby tak łagodnie wejść w ten temat, polecam mój film, również tutaj opublikowany na tym kanale pod tytułem Zdrowe odżywianie, pierwszy krok. I tam Państwo będą mieli wskazówki, z czego rezygnować na poziomie tak zwanych zwykłych sklepów spożywczych, a co tam kupować na zasadzie mniejszego zła. Żeby zrobić ten pierwszy krok, i to będzie już, myślę, duży krok, a potem dopiero robić powolutku kroki następne. I gdzieś tam może w przyszłości dopiero skorzystać z tej dzisiejszej audycji, gdzie będą Państwo już na poziomie doskonalenia się, szlifowania tego, co Państwo oferują w swojej rodzinie do zjedzenia. I tak jak już wspomniałam na początku audycji, nie tylko o żywności chciałam mówić, z tym, że ta żywność tutaj nam zdominowała temat, bo to jest w zasadzie coś, co najbardziej nas interesuje, ale chciałam jeszcze nawiązać do takiego produktu jak filtry do wody, gdyż o to też często dostaję pytania i często różne osoby podsyłają mi linki na przykład do jakiegoś tam filtra jednego, drugiego, trzeciego, żebym ja to sprawdziła, czy ten filtr jest dobry. No tak jak mówiłam na początku, niestety nie jestem w stanie robić takiej analizy. Jest to bardzo czasochłonne. Często wiąże się z tym, że należy jeszcze się dopytać przez telefon, bo w samej ofercie internetowej, gdzieś na stronie internetowej brakuje pewnych informacji. Więc to jest pewien trud, który każdy musi sam podjąć. Natomiast takie ogólne kryteria wyboru filtra do wody. Pierwsza rzecz, jaki filtr bezwzględnie, ja dochodzę do takiego wniosku, powinniśmy zainstalować, jeżeli nie mamy do wyboru nic, tylko wodę, tak zwaną kranówkę z wodociągów, czyli nie mamy jakiejś dobrej studni z dobrą jakością wody, czy nie stać nas, a myślę, że większość zwykłych rodzin nie będzie mogła sobie pozwolić na zakup wody mineralnej czy źródlanej ze szklanych butelek do używania do gotowania. Do picia tak, owszem, myślę, że to jest osiągalne finansowo, natomiast do gotowania już byłby problem. Więc tutaj jedynym rozwiązaniem takim sensownym widzę, jako jedyne rozwiązanie to filtr z odwróconą osmozą i od razu zastrzegam, że jest to mniejsze zło. Tak naprawdę woda z tego filtra jest przetworzoną wodą, nie jest to naturalna postać wody, gdyż ta woda jest w zasadzie kompletnie jałowa, tam nie ma żadnych już minerałów, ale też na pocieszenie nie ma żadnych pozostałości pestycydów, glifosatu, aluminium, czyli glinu, czy rtęci, kadmu, ołowiu itd. Niestety te wszystkie pierwiastki znajdują się w kranówce w granicach tak zwanej normy, nie przekraczają one normy, ale tak naprawdę norma powinna wynosić 0. I wystarczy, że mamy jakieś zaburzenia hormonalne, źle nam funkcjonuje tarczyca, to już w najmniejszych ilościach taka woda ze śladowymi ilościami tego typu obciążeń, chociażby pozostałości pestycydów, może nam uniemożliwić wyjście z tych zaburzeń hormonalnych. To jest taki tylko przykład. Więc absolutnie uważam, że filtr z odwróconą osmozą przynajmniej na dzień dzisiejszy będzie rozwiązaniem dla większości rodzin. Być może w przyszłości się to zmieni, być może coś się pojawi jeszcze na rynku innego, czy jakaś inna w ogóle możliwość. Jeżeli tylko coś takiego będzie, to na pewno Państwa poinformuję. Na dzień dzisiejszy pozostaje filtr z odwróconą osmozą. I tutaj są dwa kryteria wyboru takiego filtra. Przede wszystkim to powinien być filtr przepływowy, czyli nie filtr ze zbiornikiem, w którym zbierana jest woda i ona czeka, aż my ją wykorzystamy nieraz przez całą noc, czyli wiele, wiele godzin, gdyż takie zbiorniki zazwyczaj są wykonywane z plastiku. Tak naprawdę nie spotkałam jeszcze filtra z odwróconą osmozą, który by miał pojemnik szklany bądź z jakiejś stali nierdzewnej.
Więc to absolutnie dla mnie odpada. Nie ma bezpiecznego plastiku, a jeżeli chcemy założyć filtr z myślą o zdrowiu i jeżeli korzystamy z plastikowego zbiornika na zbieranie wody, to wylewamy dziecko z kąpiela. Szkoda pieniędzy na taki filtr. Więc filtr przepływowy, czyli taki, który na bieżąco filtruje wodę, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, filtr bez mineralizatora. O co chodzi? Ponieważ woda z takiego filtra jest całkowicie pozbawiona minerałów, które skądinąd są nam potrzebne w wodzie i naturalna woda, powiedzmy źródlana, czy tym bardziej mineralna, będzie miała odpowiedni zasób i kompozycję tych minerałów. W związku z tym producenci tych filtrów instalują tak zwane mineralizatory, czyli takie tabletki z minerałami typu magnez, wapń i jeszcze jakieś tam inne pierwiastki, które dodają minerałów do tej wody już przefiltrowanej. Niemniej dla mnie to jest niestety takie działanie jak w przypadku sztucznych suplementów. Taki sposób dodawania pierwiastków jest nienaturalny, nie wiąże się z pełni naturalną kompozycją, jaka występuje w przyrodzie i w związku z tym odrzucam tę możliwość. Czyli są filtry zupełnie bez mineralizatorów? Nie wiem, natomiast są inne opcje w postaci tak zwanych naturalnych kamieni, które rzekomo mają dostarczać do tej wody minerałów. Ja na to patrzę z przymrużeniem oka, gdyż naturalne kamienie nie wydzielają tak łatwo minerałów, czy tych pierwiastków, tak? Te pierwiastki są dość mocno związane w tych kamieniach, więc wydaje mi się, że to jest tylko zabieg marketingowy. Sprawdzałam to, czy takie firmy oferujące właśnie tego rodzaju kamienie, czy mają analizę chemiczną tej wody po mineralizacji, więc nie mają i myślę, że nie bez powodu, ale dla nas jest to dobra wiadomość, że nie ma tego sztucznego suplementu. I co w związku z tym? No taka woda bez minerałów praktycznie nie nadaje się do picia bezpośredniego, gdyż może się to wiązać z zaburzeniem gospodarki elektrolitowej w naszym organizmie. Ona nadaje się natomiast jak najbardziej do gotowania różnego rodzaju potraw, do na przykład robienia wywarów z kości, mięsa, przypraw i ziół, i być może warzyw. I taka woda doskonale wyciąga minerały właśnie z tej żywności. I tam będziemy mieli doskonałą kompozycję tych różnych pierwiastków, naturalną, tak jak to natura stworzyła, czyli w postaci tej naturalnej żywności. Co więcej, taka woda będzie właśnie przez to, że tam będzie pustka, niemalże próżnia mineralna w niej, więc będzie naturalny sposób zasysać te minerały właśnie z tego, co do tej wody włożymy, z naturalnych pokarmów. Więc myślę, że nawet będzie lepszym rozwiązaniem niż woda już zmineralizowana. Tak samo możemy na takiej wodzie z osmozy robić kasze różnego rodzaju, różne napary ziołowe, herbatki ziołowe itd. Natomiast jeżeli chodzi o czystą wodę do picia, tutaj to już taka dygresja, bo to już nie jest temat naszej dzisiejszej audycji, ale jeżeli chcemy pić wodę w czystej postaci, to tylko naturalną, źródlaną bądź mineralną, kupowaną w szklanych butelkach. Czyli reasumując, jeżeli kupujemy filtr do wody, to ma być to filtr z odwróconą osmozą, to jest jedna rzecz. 2. Filtr przepływowy, bez zbiornika i trzecia rzecz, bez mineralizatora. To są te kryteria. Nic więcej Państwu nie jestem w stanie podać. Nie znam się głębiej na filtrach, na jakichś markach. Nie robiłam rozeznania. Filtr, którego my używamy, spełnia te wszystkie kryteria, natomiast nie jest on już dostępny na rynku, także nawet nie mogę Państwu podpowiedzieć, co to za filtr, ale proszę, tak jak mówię, przekazuję wędkę, nie podaję ryby, proszę samodzielnie zrobić takie dochodzenie i prędzej czy później Państwo natrafią na takie filtry. Jeżeli ktoś z Państwa natrafi na taki filtr spełniający te kryteria, bardzo proszę podzielić się tutaj w komentarzach, dać namiar, dać jakiś link do producenta takiego filtra i podzielić się tutaj z innymi widzami, odbiorcami, słuchaczami. Z tym, że ja też nie będę, od razu mówię, jeżeli Państwo będą się dzielić takimi linkami, to nie chciałabym za to brać odpowiedzialności, bo nie jestem w stanie sprawdzać każdego linku. To już Państwo indywidualnie sami muszą sprawdzać i brać za to odpowiedzialność. Jeśli chodzi o kosmetyki i środki czystości, tutaj jest kwestia, jakie wybrać, powiedzmy mydło, pastę do zębów, szampon. Kryterium jest bardzo proste. Im krótsza lista składników środka czystości, tym lepiej. I podam przykład na mydle. Tutaj Państwu mogę podać konkretne mydło, z którego ja korzystam i które ma bardzo mało składników. To jest mydło z oliwy z oliwek, mydło greckie, również z tej samej firmy, która sprzedaje oliwę, greckie przysmaki. To mydło polecam. Proszę sprawdzić jego skład. Jest dostępny w sklepie internetowym. Polecam to mydło tylko w wersji takiej podstawowej, naturalnej, bez żadnych dodatków, specyficznych zapachów i kolorów. To ma być ta podstawowa wersja. I proszę sobie porównać skład tego mydła ze składem, powiedzmy, mydła dla niemowląt,
które z definicji powinno być delikatne, czy składu mydła szarego, które się ogólnie przyjęło, że jest zdrowsze, że nie ma jakichś zapachów, perfum, barwników, więc uważane jest za zdrowsze w porównaniu do mydeł takich zwykłych, zapachowych. Proszę po prostu porównać składy i tam Państwo znajdą odpowiedź. Podstawowe kryterium, im krótszy skład, tym lepszy środek. A teraz przejdźmy do szamponów. Jaki szampon byłby najlepszy? Podobnie jak w przypadku mydła, im krótszy skład, tym lepiej. Z tym, że ja nie znalazłam dobrego szamponu, który mogłabym komukolwiek polecić. Co ja stosuję? Ja korzystam z tego mydła z oliwy z oliwek i to mydło świetnie się sprawdza pod jednym warunkiem, jeżeli mamy miękką wodę. My akurat mamy zainstalowany zmiękczacz wody na głównym wejściu wody do domu, co też ma wiele różnych korzyści związanych z używaniem detergentów, z oszczędzaniem urządzeń, ale to jest już osobny temat. Natomiast jeśli chodzi o mycie włosów tym mydłem, tutaj ten warunek miękkości wody jest niezbędny. W przeciwnym razie to mydło po prostu nie będzie się dobrze spłukiwać i zostaną jego resztki już na suchych włosach, co sprawia trochę problemów przy rozczesywaniu włosów. Jeżeli nie mamy miękkiej wody, możemy skorzystać jeszcze z innego sposobu. Gdy pierwszy raz usłyszałam o tym sposobie, to przyznam szczerze, że nieco zdystansowałam się do tej propozycji, ale moja córka podjęła temat. Mianowicie to akurat wyczytałam w książce Nataszy Campbell-McBride, że włosy można myć żółtkami. I tak jak wspomniałam, moja córka podjęła ten temat i do dzisiaj myje. Używa 2 żółtka na swoje długie włosy, to wystarczy. Włosy myje się w ten sposób, ja też spróbowałam raz czy 2 razy. Myje się w ten sposób, że je bardzo dobrze moczymy, masujemy skórę głowy i gdy już te włosy są dobrze namoczone, nakładamy żółtko bądź 2 żółtka. Jeżeli mamy długie włosy, to lepiej 2 żółtka. I te żółtka rozprowadzamy na całej głowie, robimy masaż głowy, całych włosów. Im dłużej to robimy, tym lepiej. Wcieramy to żółtko w skórę głowy i we włosy. Potem nie musimy się śpieszyć ze spłukiwaniem, możemy w tym czasie na przykład umyć resztę ciała i potem bardzo dobrze spłukujemy. Żółtka nie pienią się, więc można mieć wrażenie, że takie mycie nic nie daje, ale efekt jest imponujący. Włosy są po umyciu i wysuszeniu puszyste, nie ma śladu przetłuszczenia. Także bardzo polecam, tak jak mówiłam, moje dziecko z tego korzysta. Ja natomiast zostaję przy mydle greckim z tego względu, że po prostu wygodniej mi się tego używa. Jeśli chodzi o pastę do zębów, tutaj w ogóle odradzam korzystanie z powszechnie dostępnych past. Jeżeli to jest pasta bez fluoru, powiedzmy, to jest za mało, stanowczo za mało. Oczywiście, że fluor szkodzi, nie powinno być fluoru w paście, ale to jest za mało. To, że jest napisane, że pasta jest zrobiona na bazie jakichś naturalnych składników, ziół i te zioła naturalne rośliny są wymienione świetnie, ale w reklamie najczęściej nie podawane jest, co jeszcze jest w tej paście. A proszę sobie zobaczyć, przeczytać, rozszyfrować te związki. Ja nie jestem chemikiem, więc też nie znam się tak na tyle, żeby powiedzieć, co oznacza jakiś symbol chemiczny czy handlowy i jaki to jest związek. Nie jest to też tak istotne, natomiast jeżeli ktoś już bardzo by się interesował, to można znaleźć definicję dla każdego składnika takiego kosmetyku, czy to jest pasta do zębów, czy w ogóle jakikolwiek kosmetyk, czy środek czystości i dla każdego z nich znajdą Państwo, myślę, że powinni Państwo znaleźć bez trudu tak zwaną charakterystykę produktu i tam jest wszystko napisane o zagrożeniach zdrowotnych i tak dalej. No i powiem tyle, że nie znalazłam jeszcze mydła czy szamponu dla niemowląt, czyli z takiej wydawałoby się najbezpieczniejszej półki, które by nie zawierało substancji budzących moje podejrzenia, czy miałoby krótką listę składników. Zawsze ta lista składników jest dość długa. I z tych substancji, do których gdzieś tam doszłam w drodze mojego dochodzenia, które definitywnie są szkodliwe, a powszechnie występują w tego typu środkach czystości czy w kosmetykach również, to jest dwutlenek tytanu. To jest na przykład laurylosiarczan sodu, w skrócie SLS. To mogą być związki glinu, czyli aluminium, jest to neurotoksyna i tak dalej. Jest tego mnóstwo. Na przykład nie znalazłam podkładu do twarzy, czyli takiego kosmetyku powszechnie stosowanego przez kobiety. Ja kiedyś też w zasadzie codziennie stosowałam ten kosmetyk, więc nie znalazłam podkładu, który by nie zawierał dwutlenku tytanu, który skądinąd jest bardzo szkodliwy i jest potencjalną neurotoksyną. Nawet w takich podkładach, które są reklamowane jako podkłady dla osób hipoalergicznych, czy z jakimiś bioskładnikami naturalnymi i tak dalej. Niestety to wszystko nie ma znaczenia, jeżeli tam w składzie tego kosmetyku są takie substancje jak dwutlenek tytanu.
Więc to jest tylko tak dla przykładu. Co zamiast pasty do zębów proponuję najlepiej myć zęby dobrej jakości szczoteczką do zębów. W przypadku małych dzieci najlepiej, żeby była to szczoteczka z naturalnego włosia, drewniana. W przypadku starszych osób, które kontrolują to mycie zębów, nie połykają śliny, mogą być to szczoteczki syntetyczne, elektryczne, które bardzo dobrze mechanicznie nam czyszczą ząbki. Oczywiście nitkowanie zębów, ważna sprawa, mechaniczny sposób płukania zębów, odpowiednio często mycie zębów. Ja uważam, że należy po każdym posiłku umyć zęby, bądź przynajmniej przepłukać, czyli działanie częste, mechaniczne, odpowiednio długo szczotkować te ząbki i to jest najważniejsze. I co nakładać na szczoteczkę do zębów? Polecam zwykły olej kokosowy, czyli coś, co można wręcz połknąć i jeszcze nam dobrze zrobi. I ewentualnie, jeżeli byśmy chcieli mieć jakąś taką namiastkę pasty o właściwościach ściernych, to proponuję zrobić sobie domową pastę do zębów z udziałem sody. Można na to znaleźć przepisy w internecie. Można, najprostszy skład to jest olej kokosowy i soda. Można tam dodać trochę węgla aktywnego, zmielonej szałwi i innych różnych składników. To są różne kombinacje, można to znaleźć. Ja również w ramach moich konsultacji takie przykładowe przepisy przesyłam moim pacjentom. Więc taką pastę domowej roboty z tym elementem ściernym można sobie zastosować powiedzmy raz na dobę, czyli powiedzmy wieczorem, a w pozostałych porach dniach można po prostu korzystać jedynie z oleju kokosowego i w przypadku małych dzieci proponuję poprzestać jedynie na tym oleju kokosowym, bo pamiętajmy, dzieci naprawdę dużo połykają, one nie mają takiej kontroli nad tą czynnością jak my. I druga rzecz, można wręcz dziecku zaoferować mycie ząbków samą szczoteczką zamoczoną w ciepłej wodzie, bez dodatku czegokolwiek. To naprawdę wystarczy. To wystarczy i najważniejszą podstawą ochrony naszych zębów przed próchnicą jest wysoko odżywcza dieta, o czym piszę w mojej książce Żywność a zdrowie człowieka, w szczególności w rozdziale poświęconym odkryciom stomatologa doktora Westona Price'a. Tam wyczerpująco jest wyjaśnione, od czego zależy to, że mamy zdrowe zęby lub tendencję do próchnicy i z całą pewnością nie jest to kwestia higieny zębów, tylko właśnie odżywiania, a higiena zębów to już jest osobna kwestia, do której też bardzo, bardzo zachęcam z racji tego, że dobrze być schludnym i ładnie pachnieć. I jeszcze kilka słów o kosmetykach. Kosmetykach, które kobiety używają na co dzień, żeby sobie zrobić makijaż. Czy mamy tutaj jakiś wybór? Czy możemy wybrać jakieś kosmetyki bezpieczne? Niestety nie, przynajmniej według mojego rozeznania. A proszę mi wierzyć, intensywnie przeszukiwałam rynek w poszukiwaniu bezpiecznego, tak jak już wspominałam, podkładu do twarzy, tuszu do rzęs, cieni do oczu itd. I niestety nie natrafiłam na kosmetyki, które nie zawierałyby chociażby tego dwutlenku tytanu, glinu czy innych toksycznych substancji. I niestety z bólem serca zrezygnowałam z używania kosmetyków na co dzień. Po prostu nie robię makijażu na co dzień, robię go tylko od święta. To samo dotyczy lakierów do paznokci, no i wszystkiego, co kobiety nakładają na ciało, po to, aby ładniej wyglądać. Niestety na dłuższą metę nie wiąże się to z ładniejszym wyglądem. Musimy wziąć to pod uwagę. Skóra się zdecydowanie niszczy, bardziej starzeje. Także tutaj moja rada: ograniczyć robienie makijażu do absolutnego minimum. To znaczy, jeżeli już musimy go codziennie robić, to absolutnie zredukować ilość kosmetyków, substancji, które nakładamy na twarz do minimum. Zastanowić się, czy musimy mieć codziennie pomalowane paznokcie. Ewentualnie w ogóle zrezygnować z makijażu, jeżeli to nie jest dla nas problem, a robić go tylko od czasu do czasu. Powiedzmy, idziemy gdzieś na Sylwestra, mamy jakieś wystąpienie, występujemy przed kamerą, to wtedy jak najbardziej. I ja mam cichą nadzieję, że ja się tutaj mylę, że pojawiło się już coś na rynku, co można zastosować jako kosmetyk, co ma dobre właściwości tych kosmetyków, które powszechnie są dostępne na rynku, ale co jest bezpieczne. Jeżeli ktoś zna takie kosmetyki, bardzo, bardzo proszę o wskazanie linku w komentarzu. Na pewno przyda się to nie tylko mnie, ale wszystkim innym osobom, które słuchają tej audycji i są zatroskane o swoje zdrowie. Także nie chciałabym tutaj definitywnie przesądzać, że nie ma możliwości zdobycia dobrych kosmetyków. Takie jest tylko moje rozeznanie. Ja je robiłam kilka lat temu. Może coś się zmieniło. Uczulam tylko na pułapki typu hasła producentów kosmetyków, że ten kosmetyk jest naturalny, wyprodukowany z naturalnych surowców. Ja zawsze, gdy słyszałam o pojawieniu się takiego naturalnego kosmetyku gdzieś w ofercie, sprawdzałam skład. No i owszem, były tam naturalne substancje, ale tak jak już też wspominałam,
Oprócz tych substancji były substancje szkodliwe, o czym już w reklamie nie mówiono. A co z kremami do twarzy? Czym nawilżać i natłuszczać twarz? Najprostsze rozwiązanie – niczym. Tak naprawdę środkiem, który najlepiej odżywia, nawilża i natłuszcza naszą twarz na takim poziomie, jakim jest to pożądane, jest dobra dieta, wysokiej jakości pożywienie, które codziennie mamy na talerzu. I to jest pierwszy warunek. Druga kwestia, nie myjemy twarzy mydłem, myjemy samą wodą. I sam ten już zabieg rezygnacji z mydła sprawia, że twarz się regeneruje, zaczyna się naturalnie sama nawilżać, natłuszczać i nie wymaga dodatkowych środków. Ale jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że nasza cera jeszcze się nie zregenerowała, jest bardzo sucha albo przetłuszczona, albo są na niej jakieś pryszcze, to tymczasowo możemy skorzystać z tego, co daje nam natura. I bardzo prosta i podstawowa wskazówka brzmi następująco. Na skórę twarzy nakładamy tylko to, co możemy połknąć. Czyli jeżeli chcemy ją natłuścić, proponuję tutaj skorzystać z dobrej jakości oliwy z oliwek, względnie z czerwonego oleju palmowego, również najwyższej jakości, naturalnego. Mówię tutaj jedynie o tłuszczach ekologicznych, na zimno wytłaczanych, nierafinowanych. I jeżeli mamy jakieś wypryski, takie miejscowe zapalenia, tłuszczaki, jakieś ropne zmiany, tutaj proponuję miejscowo, punktowo używać oleju kokosowego. Olej kokosowy, pomimo że jest olejem, ma takie właściwości, że tak naprawdę wysusza nieco skórę i ma też właściwości ściągające, również bakteriostatyczne, więc świetnie działa, właśnie tak jak mówiłam, punktowo na różnego rodzaju uszkodzenia skóry. Można również nakładać na skórę twarzy łój wołowy. Wiem, że to strasznie brzmi, ale smalec wołowy, w przeciwieństwie do smalcu wieprzowego, jest bardzo delikatny w zapachu i ma też niesamowite właściwości regenerujące. Dr Natasha Campbell-McBride podpowiada, jak zrobić wręcz taki krem na bazie łoju wołowego i oliwy z oliwek. Jeżeli Państwo będą zainteresowani, to podam ten przepis w komentarzu. I teraz, gdy nasza cera zacznie dochodzić do równowagi pod wpływem zmiany diety i rezygnacji z mydła jako środka do mycia twarzy, jak również jakichkolwiek innych detergentów, wówczas postarajmy się ograniczyć użycie nawet tych naturalnych natłuszczaczy po to, żeby skórę pobudzić do pracy, żeby skóra sama zaczęła pracować, natłuszczać się, nawilżać i żeby uniezależniła się od jakichkolwiek środków zewnętrznych. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Tak jak mówiłam, jeżeli coś pominęłam, będą Państwo mieli jeszcze jakieś pytania, proszę tutaj o zgłaszanie tego w komentarzach. Proszę również o wymienianie się wzajemnie tym, do czego Państwo doszli, jakimiś radami, które, jeżeli one są w miarę spójne z tematem dzisiejszej audycji, to są one tutaj bardzo mile widziane. Być może ja sama też jeszcze czegoś się dowiem korzystnego dla siebie samej, o czym nie wiedziałam. Także mam nadzieję, że ta audycja wraz z tymi ewentualnymi komentarzami będzie już takim kompletem informacji. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę.